Możemy się przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Tam jest Twoja, tam jest moja, tam jest wspólna. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Witamy wszystkich w nowym roku na pierwszym podcaście. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Ja się będę posiłkował telefonem, bo dzisiaj nie mam laptopa. Wziąłem ze sobą telefon i mam tutaj na telefonie spisane nasze zagadnienia. Ja tak właśnie się zastanawiałem, czy ty się Przygotowałem? Czy go przygotujesz, czy będzie, no dobra, no to było kamery włączone, opowiadaj. To nawijaj. Nie, ja Ci powiem, że nawet się przygotowałem w ten sposób. Nawet mam intro przygotowane. Nie mów, że gitarę wyjdziesz. Nie, wyjmiesz? tylko będę czytał, bo nie umiem czymś na pamięć. Rok 2025 był dla Adama Niemca absolutnie wyjątkowy. Debiut na fiderowych mistrzostwach świata jako zawodnik. Drugie miejsce w Grand Prix Polski fiderowym. Masa doświadczeń, emocji i wniosków, a przed nami 2026 i kolejne mistrzostwa świata, tym razem we Włoszech w fiderze klasycznym. Dziś podsumujemy to, co było i zajrzymy w przyszłość. Fajne? Michał. No dobrze. Fajne. Miłe. Adaś, powiedz mi, czy po tym zeszłym roku, tak zaczniemy sobie, będziemy przechodzić do tematy wszystkie, które na pewno przejdziemy, ale powiedz mi, czy po tym zeszłym roku czujesz bardziej satysfakcję, czy niedosyt? Mówisz o 2025? Tak, mówię o 2025 roku. Jak ogólnie spojrzę na rok, to czuję olbrzymią satysfakcję i no myślę, że ten rok był super. Super. Okay. Wiesz, jakie u mnie w domu były zawirowania rodzinne, więc różnie mogło u mnie wyglądać to, a wyszło... Wyszło dobrze. Wyszło dobrze i te moje starty też były dobre. Chociaż po pierwszym swoim starcie w Grand Prix, zaczniemy od Grand Prix może, od chyba najważniejszego. Przejdziemy. Więc ogólnie wyszło super i jestem bardzo zadowolony z tego, co było, co osiągnąłem w zeszłym sezonie. A czy to był Twój najintensywniejszy sezon w życiu? Ten zeszły? A co to znaczy najintensywniejszy? No, taki, jak ja rozumiem, najintensywniejszy. No taki, że poświęciłeś jakby, nie wiem, jakoś wyjątkowo dużo czasu i tak dalej, żeby ten rok był jaki był. Nie, chyba nie. Chyba nie. Nie, chyba nie, bo na pewno nie, no bo ja jak startowałem w Spławiku, no to miałem takie lata, że ja na przykład 4 razy w roku wyjeżdżałem na imprezy rangi Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, bo to były na przykład klubowe Mistrzostwa Świata drużynowe, indywidualne to druga impreza, Mistrzostwa Europy i na przykład jeszcze dochodziły Mistrzostwa Świata z juniorami byłem, albo Mistrzostwa Świata z kobietami. To miałem chyba ze 2 lata takie, że 4 razy w roku. To szło. Rozumiem. To dużo tego było. A czy przed sezonem tym zeszłym zakładałeś, że aż tyle się wydarzy? Nie, ja staram sobie nie narzucać, co ja muszę zrealizować w danym sezonie, no bo w wędkarstwie to jest ciężkie do zrealizowania. Mam marzenia, mam rzeczy, które chciałbym, natomiast no to układam sobie jakąś ramę. Jeżeli się w tej ramie zmieszczę, to jest super. I tutaj myślę, że z nawiązką te moje starty w tym roku były. Ogólnie, bo tam miałem jakieś, pogadamy jeszcze o tym, jakieś takie momenty, z których jestem bardzo niezadowolony, ale ogólnie cały sezon, jak miałbym jednym słowem powiedzieć, to był wyśmienity. Okej. Zacznijmy sobie od tych mistrzostw świata, no bo to był Twój pierwszy start, tak, no, jako zawodnik. Federowych. W federowych mistrzostwach świata. No i jak? No, bo rozumiem, że bo Ty byłeś na federowych jako trener, jakby obstawa coś takiego, czy to... Tak, można, no jako kierownik ekipy powiedzmy bardziej. W 2019 ze względów zdrowotnych wtedy kierownik ekipy nie mógł pojechać z reprezentacją do RPA. Ja jeszcze wtedy z Federem miałem niewiele wspólnego, byłem czynnym zawodnikiem w Spławiku i dostałem propozycję, żeby pojechać jako kierownik drużyny, więc wtedy pierwszy raz w życiu na własne oczy zobaczyłem Mistrzostwa Świata federowe i myślę, że to było dla mnie ważne doświadczenie. W sensie takim ważnym, że tam coś zaiskrzyło, tam jakieś tam w serduszku coś się poruszyło na tych mistrzostwach. Jakie są różnice pomiędzy zawodnikiem a obserwatorem? No olbrzymie różnice. No Mów jak na tych mistrzostwach było. Myślę, że mistrzostwa to chyba najbardziej wszystkich interesują, więc
zaczniemy sobie od tych mistrzostw, a tą drogę do tych mistrzostw to jeszcze sobie omówimy. Jeśli chodzi o same mistrzostwa, ja tutaj powiedziałem, że jakbym miał jednym słowem określić sezon, bym powiedział, że jest wyśmienity, ale mam momenty, z których jestem niezadowolony. To te mistrzostwa świata to są takie niestety, to jest moment mojej największej niedoskonałości i taki moment, z którego jestem najbardziej niezadowolony w tym roku. Było ich niewiele naprawdę, ale mistrzostwa świata, niestety najważniejsza dla mnie impreza, no to był taki... No nie jestem z siebie zadowolony, nie jestem zadowolony z wyniku. No to uporządkujmy to, no. Jakby bo to te mistrzostwa były w tym takim wąskim gardle między zawodami a zawodami, tak, nie? To było w czerwcu. Tak. Były zawody w czerwcu na Litwie. Woda była, łowisko 500... Poczekaj, od początku. Jak się przygotowywałeś? Co robiłeś przed tym, jak wyjechałeś z domu? No właśnie do tego zmierzam. Okay. Łowisko 550 km od domu, więc jak ja zobaczyłem kalendarz, dowiedziałem się, że będę startował, to sobie pomyślałem, no nie ma opcji, żeby tam wcześniej co najmniej raz przed mistrzostwami sobie nie pojechać. 500 km to tak jak u nas, powiedzmy, do Szczecina bym pojechał, więc mówię, na pewno się wygospodaruje czas. No i to na pewno to się skończyło tak, że na pewno nie pojechałem, bo niestety mieliśmy ustalony tak grafik zawodów Grand Prix Polski, że praktycznie były zawody, przerwa i wyjazd na Mistrzostwa Świata, więc tak naprawdę no nie było odpoczynku, tylko przed tymi Mistrzostwami Świata był dosyć intensywny sezon i od razu po zawodach Mistrzostwa Świata, więc nie było kiedy tam pojechać. Niestety, nikt z nas nie pojechał, no bo mieliśmy zawody za zawodami przed samymi Mistrzostwami Świata. No ale jakieś informacje były. Tak, no informacje były, gdzieś tam od ludzi się dowiadywaliśmy, że to będzie na rzece Skirvytte. To jest, też nie chciałbym przekłamać, ale to jest taka odnoga, powiedzmy, Niemna. Jak Niemen już tam gdzieś jest, zbliża się do Bałtyku, to go gdzieś się rozdziela. I łowiliśmy na rzece Skirvytte. Każdy z ekipy poruszył jakieś tam swoje kontakty i próbowaliśmy się dowiedzieć, z czym podczas zawodów będziemy mieli do czynienia. Z wstępnych informacji wynikało, że będziemy łowić w rzece, a dominującym gatunkiem będą duże leszcze, takie nierzadko powyżej 2 kg, które będzie się łowić od 30 metra wzwyż, czyli dalej. I uciąg może sięgać nawet 200 gramów. Nawet podobno miejscowi łowili tam 200-gramowymi koszyczkami. Więc takie informacje no, spowodowały, że trzeba było zaopatrzyć się w bardzo mocne wędziska, w kołowrotki z mocną linką i także w koszyczki, które no, wytrzymają napór tej wody. Jak już tam na miejsce przyjechaliśmy, okazało się, że tak duże koszyczki nie są potrzebne. Na treningach używaliśmy koszyczków najczęściej 60-70 gramów. Z wąsami te wąsy robiliśmy z trytytek, więc to taki najczęściej stosowany koszyczek to był duży koszyczek 60-70 gramowy. W niektórych miejscach trzeba było sięgnąć po koszyczki 80 gramowe, ale były też miejsca, gdzie nawet 40 dawała radę. Tak nam wynikało z treningów. Jeśli chodzi o przygotowanie zanęt, no to te zanęty też były wcześniej ustalane tak, że no jedziemy na rzekę o dużym uciągu, więc zanęty raczej bardziej klejące niż mniej. Do tego gliny też raczej tęgie niż mniej wiążące. No i cała logistyka, bo trzeba było tam ogarnąć nocleg. Akurat tutaj tym się zajmował Remek Zielonka, trener i zawodnik, łowiący zawodnik. Mieliśmy zakwaterowanie blisko rzeki, takiej drugiej odnogi właśnie tego Niemna, nad samą wodą, więc to było bardzo komfortowe, bo był duży, nawet nie trawnik, tylko taka polana, czy tam, nie wiem, miejsce koło domu, gdzie można było swobodnie mieszać i zanęty, i gliny, przygotowywać robaki. Mieliśmy lodówki specjalnie dla nas przygotowane na zewnątrz, też pod dachem, żeby można było te robaki przechowywać. Pod tym względem było bardzo komfortowo. No i też bardzo ważną rzeczą było to, że to zakwaterowanie było bardzo blisko łowiska, więc z zakwaterowania na łowisko, nie wiem, 15 minut się jechało. To jest bardzo ważne, bo nie traciliśmy czasu na treningach na dojazdy, tylko te dojazdy na łowisko były bardzo proste. A czy takie przygotowanie, takie mentalne, psychiczne, nie, do takich mistrzostw świata, to jest jakieś
inne niż do jakichś innych zawodów? Czy to jakby dla Ciebie to jest taki chleb powszedni? Bo z racji tego, że teraz startowałeś też w innych dyscyplinach, nie? W spławikowych i tak dalej, już na takich imprezach. Czy jednak ten stres był jakby, nie wiem, taki duży i trzeba było sobie to w głowie uporządkować? Nie, ja myślę, że tak mi się wydaje, no, że jakiegoś tam stresu nie miałem, że mnie stres tam nie zżerał przez to, że tyle się startuje. A poza tym, kurczę, no tam naprawdę nie było kiedy się stresować przed tymi zawodami, bo my mieliśmy tak ustawiony grafik w Polsce, że było Grand Prix, wracaliśmy do domu, trzeba było przeprać rzeczy, spakować się na następne Grand Prix, znowu coś zadziałać, znowu coś, następne Grand Prix i Mistrzostwa Świata. Tak. Więc tak naprawdę to nie można było dużo czasu poświęcić wcześniej na te Mistrzostwa Świata, tak jak planowaliśmy, bo mieliśmy tak ułożony grafik Grand Prix, że było Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix, Mistrzostwa Świata. Nie było kiedy o tym myśleć. Tak, tak. No i dobra, dojechaliście na miejsce, wiecie, gdzie już jesteście, tak? I co? I treningi. Ty od razu wiedziałeś, jak przyjechaliście, to od razu wiedziałeś, że będzie startować w kadrze? W sensie, czy będziesz tym zawodnikiem, który będzie łowił? Nie wiedziałem tego, nie wiedziałem, bo na Mistrzostwach Świata jest tak, że jest 5 zawodników, którzy startują i jest 6 zawodnik rezerwowy, więc nas było 6 i tak naprawdę to do ostatniego treningu nie było wiadomo, kto będzie startował. Patrząc na to, co się działo podczas treningów, no można było przypuszczać, że Marcin Kostera i Marcin Kurzepa no powinni się znaleźć w drużynie. No to zdecydowanie oni przez wszystkie treningi się wyróżniali. Widać było, że łowią najlepiej z nas wszystkim. Zresztą to później zawody pokazały. No więc było wiadomo, że Marcin Kostera, Marcin Kurzepa będą łowić, a tak naprawdę to myślę, że dla pozostałej czwórki było otwarte, kto będzie zawodnikiem rezerwowym i tak naprawdę każdy z nas mógł być tym zawodnikiem rezerwowym, bo nam tak dobrze nie szło, jak Marcinom na treningach. No i zaczęliście treningi. Jak wyglądał ten pierwszy trening? Tam z pogodą była tragedia. No pierwszy trening był tragiczny, no bo wylosowaliśmy sektor A, chyba mieliśmy drugi boks koło Słowaków. Pogoda była tragiczna, jeszcze dzień wcześniej było piękne słońce, piękna pogoda, a w ten pierwszy dzień treningowy w poniedziałek był wiatr taki, że chciał samochody przestawiać, nie mówiąc o czapkach i sprzęcie. Do tego spadek temperatury, duży deszcz, więc większość ludzi to, nie wiem, po 1,5 godziny treningu to już był pusty brzeg. Większość ekip się pozwijała. Mnie szkoda było się zwinąć, więc ja wytrzymałem chyba ze 4 godziny w tych warunkach. Ale wreszcie sobie pomyślałem, no Niemiec, nie wygłupiaj się. Coś to dało w ogóle? W sensie, nie, nic coś nie szło dało. wyciągnąć z tego pierwszego dnia? Nie. W ogóle może dla wielu osób, które nie startowały i tak nie znają pewnych takich prawideł, które się rządzą na Mistrzostwa Świata, no to treningi są bardzo potrzebne na takich Mistrzostwach Świata, żeby zobaczyć właśnie, jaki jest uciąg, jaka jest głębokość łowiska, jak się układa nurt, jak brzeg jest, jak tam można sobie, nie wiem, no, zorganizować stanowisko i tak dalej. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, to na wielu łowiskach to się potwierdziło, że to, co działa na treningu na przykład pierwszego dnia, to najczęściej na zawodach nie będzie działać. To naprawdę na wielu łowiskach. Ja byłem na takich łowiskach, na przykład jak były Mistrzostwa Świata nad kanałem żerańskim Sławikowe, to pierwszego dnia Włosi łowili zanętą spinkami i nawalali leszcze jednego za drugim, a na zawodach trzeba było łowić na glinę z jokersem i łowić na jokersa na haczyku, więc to tak naprawdę bardzo skrajnie w porównaniu do tego, co było na pierwszym treningu. Ryby poprzez to, że się podaje codziennie zanętę, przynętę, one się objadają, one już się robią bardziej wybredne i łowisko się zmienia na przestrzeni tych dni treningowych i trzeba dobrze obserwować, jak to łowisko się zmienia, w którym kierunku. Oczywiście są też takie łowiska, że na przykład ryby nachodzą na, nie wiem, jakiś duży zbiornik, potężna rzeka. To też to nęcenie powoduje, że zapraszamy te ryby do naszego łowiska i przypływają nowe ryby i to też łowisko troszkę inaczej żyje. Ale akurat tam no to od początku na treningach miałem wrażenie, że wyróżniali się Niemcy, zdecydowanie Litwini. Tak jak ja pierwszego dnia, jak przerwałem trening, poszedłem pooglądać, jak łowią Litwini, no to my tam nie mogliśmy złowić jakiejkolwiek białej ryby tego pierwszego dnia, chociaż krótko trenowaliśmy. Przeważały jakieś okonki, jakieś nieduże rybki, natomiast było widać, że ci Litwini łowili dobrze, ale
patrząc na to, jak później to łowisko wyglądało, to wiem, że my na przykład pierwszego dnia siedzieliśmy w beznadziejnym miejscu. To było jedno z najgorszych tak jakby odcinków nad wodą. To się potwierdziło na innych treningach i na zawodach. Natomiast tu, gdzie Litwini łowili pierwszego dnia, to był dobry fragment. Więc oni już od pierwszego dnia jakieś tam powoli do nich informacje spływały. Do nas te informacje nie spływały, bo siedzieliśmy w beznadziejnym miejscu. Akurat byliśmy tak ustawieni, że ten wiatr nam najbardziej dokuczał, bo ten wiatr miał się gdzie rozpędzić nam tam psuł łowienie. Te ekipy, które gdzieś tam usiadły, bo rzeka nie była prosta, tylko ona gdzieś tam sobie skręcała i jak ktoś wylosował na takim odcinku, że ten wiatr mniej jakoś działał na wędki, na zestawy, na łowisko i ryb były w wodzie więcej, no to już od pierwszego treningu ekipy mogły wyciągać wnioski. Na przykład Niemcy już po pierwszym treningu mieli bardzo dobre wnioski. Felix, który został mistrzem świata, pierwszego dnia chyba łowił na stanowisku, gdzie bardzo blisko łowił na pierwszym treningu, więc oni już po pierwszym treningu, jak ekipy wrzucały zdjęcia, no to już było widać na przykład, że właśnie Niemcy wrzucili zdjęcia z dużymi leszczami, karasiami. My się zastanawialiśmy, skąd takie ryby. A oni trenowali w sektorze D, w takim miejscu, gdzie woda płynęła bardzo wolno i tam były te duże ryby, byli schowani za wiatrem i można było te ryby łowić i odbyć normalny trening. No i później w miarę postępowania tych treningów... No bo poczekaj, no bo to był... Poniedziałek. Czyli mamy jeszcze wtorek, środa, czwartek, piątek do mistrzostw, tak? I sobota, niedziela zawody. No to czyli jeszcze wtorek, środa, czwartek, piątek. Jeszcze 4 dni treningu. Tak. I poprzez te dni treningowe żeśmy się przemieszczali. Pierwszego dnia, tak jak mówię, byliśmy w sektorze A, później się przemieściliśmy do kolejnych sektorów i tak po tym łowisku wędrowaliśmy. I pogoda nas gnębiła, wszystkich gnębiła. Tak naprawdę to do czwartku. W czwartek może coś lepiej się zrobiło, a tak do czwartku ta pogoda była, powiedziałbym, słaba. Wiatr był, a to deszcz padał, a to deszczu nie było, a to było chłodno. Taka nieczerwcowa pogoda, bo zawody odbywały się w czerwcu w ogóle, warto to dodać, więc w czerwcu bardziej spodziewalibyśmy się letniej pogody, a tam była taka nieciekawa jesienna pogoda, tak bym ją określił. Pogoda na zawody zaczęła się klarować, już w piątek była w miarę normalna pogoda i na zawodach już też było normalnie, powiedzmy, ciepło. I przez te dni treningowe zaczęło coraz bardziej do nas docierać, że być może te leszcze nie będą się tak bardzo liczyć, a przynajmniej to nie będzie główna zdobycz, na którą warto postawić tak wabank, żeby się ustawiać tylko na te leszcze, bo tak naprawdę to chyba do ostatniego treningu nam się nie udało tak z premedytacją polować i łowić tylko leszcze. Zresztą niewiele było takich drużyn, które łowiły tylko leszcze i już od drugiego czy trzeciego treningu właśnie dzięki temu, co robił Marcin Kostera i Marcin Kurzepa, udawało nam się dopasować do mniejszych ryb. Mniejsze ryby to były mniej więcej tej wielkości płocie, krąpie, trafiały się troszkę większe krąpie i pomiędzy tymi rybami trafiały się też pojedyncze leszcze, karasie, ale to były ryby pojedyncze, były takie świetne bonusy, które dawały dodatkowe punkty, więc powiedzmy od tego środowego treningu to już próbowaliśmy dopasować swoją taktykę, żeby łowić jak najbardziej skutecznie i jak najwięcej tych drobnych rybek i liczyć na przyłów jakiegoś leszcza. Oczywiście nie zamykaliśmy sobie drogi do leszczy i było tak, że część ekipy próbowała dobrać się do małych rybek i sprawdzaliśmy, ile tych ryb można złowić. Natomiast też były warianty, że ktoś siedział, po prostu miał za zadanie sprawdzić, czy da się celowo łowić leszcze, ustawić się na te leszcze i te leszcze łowić. A tak jak wspomniałem, nam się to nie udawało, więc taktyka na zawody była, trzeba łowić małe ryby. Znaczy małe, średnie ryby, liczyć na przyłowy większych ryb. Czyli w sobotę zaczęliście z myślą taką, że będziemy łowić małe ryby. Tak. Zdobyć ich jak najwięcej i na tym nabyć jak największy wynik. No i dobra, to mamy pierwszy dzień zawodów. Tak, pierwszy dzień ja byłem zawodnikiem, akurat A kiedy wieczór wcześniej się dowiedzieliście? Tak, po piątkowym treningu dowiedzieliśmy się, kto będzie łowił. To była, tak jak wspomniałem, myślę, że to był trudny wybór dla trenera, bo dwóch zawodników wyraźnie się wyróżniało, natomiast nas... Dwóch Marcinów. Dwóch Marcinów, tak. To
ewidentnie łowili lepiej jak reszta. To w ogóle nie było o czym gadać. Z tej pozostałej czwórki ktokolwiek z nas by usiadł na rezerwę, to by było sprawiedliwe. Remek akurat chciał sprawiedliwie to wszystko zrobić. Ja nawet miałem też takie myśli, żeby nawet być może przed piątkowym treningiem, albo na pewno bym przed piątkowym treningiem powiedział, że ja mogę iść na rezerwę, bo mój środowy trening dał mi dużo nadziei, bo ładnie mi poszedł. Znowu w czwartek, kurczę, strasznie się męczyłem i to był trudny dla mnie trening. Natomiast na piątkowym treningu zrobiłem najwyższy wynik z nas wszystkich. Tak jakby miałem wrażenie, Coś tak, kliknęło. Już to czuję, rozumiem, wiem, jak podawać przynętę, jak tą zanętę ściskać w koszyczku, jak przerzucać. To wszystko tak jakby to wszystko grało. Miałem przyłowy dużych ryb, więc to łowienie było fajne w piątek. I to był naprawdę, w tym miejscu, gdzie siedzieliśmy, to był jeden z najwyższych wyników na brzegu. To był wynik taki na pierwszą dwójkę, trójkę w sektorze, tak jak się pytaliśmy ludzi, jak to wyglądało. Więc taki tym piątkiem byłem zbudowany i no, gdy trener się zapytał, słuchajcie, czy jest ktoś, kto czuje się, czy nie czuje się na siłach, żeby łowić, chciałby usiąść, była cisza, no to Remek powiedział, dobra, no to ja sam lubię łowić na rzekach, natomiast no, sam podejmuję taką decyzję, że ja siadam na rezerwę, więc Remek siebie posadził na ławkę i reszta łowiła. Mnie przypadł pierwszego dnia sektor D, stanowisko chyba 7, jakoś tak. Okazało się, że sektor D to jest i jeszcze ta strefa to jest sektor zdecydowanie z najwolniej płynącą wodą. I z tych naszych treningów też wynikało, żeby łowić te drobne ryby, no nie trzeba było łowić daleko. Tam jak gruntowaliśmy, to mniej więcej szukaliśmy takiego w miarę głębokiego miejsca, ale no nie wychodziliśmy poza to koryto gdzieś daleko, tylko dosyć blisko. Ja nie pamiętam, ile ja metrów pierwszego dnia. Niecałe chyba 30 metrów, 20 parę metrów łowiłem od brzegu tego pierwszego dnia. Tak sobie postanowiłem, że tam będę łowił. Zanęciłem łowisko, no i na początku od razu branie, jakaś drobna rybka, branie, drobna rybka. No tak jakby to łowienie było bardzo poukładane, takie powiedziałbym bardzo fajne. Byłem bardzo zadowolony z tego początku. 4. zarzut, 5., 3. No nie wiem, bardzo szybko branie, czuję, duża ryba jest. No to powolutku tą rybę udało mi się wyholować. To był taki mniej więcej pod kilogram karaś. No to super bonus, jak się łowi takie płotki, krąpiki, nie wiem, po 100 gramów, a tu nagle wpada kilogramowa ryba, no to jest świetny bonus. Na starcie zawodów jestem już dobrze ustawiony w sektorze, jestem bardzo zadowolony. Jest nadzieja na kolejne ryby, łowię kolejną jakąś tam drobną rybkę. Jestem bardzo skuteczny. Tam w ogóle myślę, że największym problemem i dla mnie, i dla wielu ludzi, to nawet nie było to, żeby te ryby mieć w łowisku, tylko żeby skutecznie zacinać brania, bo te brania były naprawdę trudne do zacięcia. To były i pudło. No jak się na pusto wraca, to po pierwsze wypada się z rytmu, poza tym no i człowiek się denerwuje i traci czas, więc każde wrócenie z rybą po zarzuceniu to było cenne, bo to było cały czas ciach i waga rośnie, i waga rośnie, i waga rośnie. Pomalutku. Bonus i znowu te małe rybki. I to szło w miarę fajnie. Nie wiem, bo kończyła się pierwsza godzina, znowu mam branie, zacinam, czuję, że mam dużą rybę, dużego leszcza mam. No to wiem o tym, że mam zaczepy, bo w czasie łowienia w ogóle o tych zaczepach się dowiedziałem. Jak holowałem małą rybę, to straciłem rybkę w tych zaczepach. Gdzieś tutaj, jak był głęboka woda, było wyjście takie, nie wiem, z 15-20 metrów od brzegu i już później była w miarę płytka woda. I na tym wyjściu gdzieś tam ta rybka mi o coś zaczepiła. Mówię, kurczę, no co, tak mała rybka, wcale to nie była duża ryba. Więc już wiedziałem przed tym leszczem, że mam tam zaczepy. Szybko wstałem na kosz, wędkę uniosłem do góry, żeby tą rybę tam z daleka, wysoko trzymać i podnieść ją nad tymi zaczepami. No ale niestety ryba weszła w ten zaczep. Nie, czy pierwszą rybę to w ogóle, no próbowałem tam podnieść dosyć mocno, no miałem mocny sprzęt i no przez to, że miałem te zaczepy, no to troszkę mocniej ją holowałem niż normalnie bym holował. No i niestety ryba mi się wypięła. To straciłem tak pierwszego dużego leszcza. Później znowu łowiłem te małe rybki i miałem drugiego leszcza. Nie wiem, po pół godzinie miałem kolejnego dużego leszcza. No i ten leszcz niestety został w zaczepach.
Także zawody się zaczęły dla mnie super tym karasiem i regularnością, a później po tych 2 rybach, no to był dramat. No to były ryby, które dałyby mi trójkę w sektorze. To były ryby tam na... Nie, no to były na czub w sektorze. Zdecydowanie te ryby plus co później się wydarzyło, to dają czub. Poza tym jeszcze, no takie ryby strasznie budują. To wszystko jak, no nie wiem, no jak, pewnie wiecie o co chodzi. No jeżeli wszystko dobrze idzie i to, no to idzie. No a jak się zaczyna człowiek potykać gdzieś po drodze, no to kombinuje. już, tak, to już popełnia jakieś tam błędy, wkrada się nerwowość. I to łowienie już później na tej linii coś mi tam nie szło. Zresztą ja widziałem, jak u moich sąsiadów to łowienie też nie szło. Nie mogłem później się wstrzelić i miałem mniej brań, nie mogłem zaciąć tych ryb. No już to łowienie nie było takie dobre. I gdzieś pod koniec właśnie przyszedł do mnie Remek. Remek był, no miał trykot, który upoważniał go do wejścia do mnie na stanowisko, więc przyszedł pod koniec do mnie na stanowisku, mówi: słuchaj Adam, nie mamy nic do stracenia, z tego co widziałem, to u Ciebie łowią bardzo daleko, a ja już wcześniej miałem od Tomka Drewniaka informację, że trzeba pójść daleko, ale tak naprawdę nie wiedziałem jak daleko i się wysunąłem, nie wiem, na 35 metr. Ale to było za krótko. Remek mówi: co ty, to jest za krótko, 40 metrów co najmniej. No to przeklipowałem się na te 40 metrów, podałem chyba ze 3 koszyczki, zarzuciłem, miałem branie, nie zaciąłem i widzę, że, a łowiłem na taki kawałek dendrobeny na haczyku. I widzę, że ta dendrobena była dziubnięta. Mówię: oj kurczę, no to coś tam się wydarzyło. I nie wiem, Remek mówi: dobra, słuchaj Adam, koniec zawodów, no już próbuj, no nie masz nic do stracenia. I jeszcze na koniec zawodów złowiłem ładnego leszcza i się skończyły zawody. Tak jakby coś w tym łowisku się działo i mam poczucie, że za późno tam poszedłem. Za późno ten dalszy dystans, bo jeszcze kilka, myślę, tych leszczy było do złowienia i wynik by był dobry. Byłem pierwszego dnia chyba 10 w sektorze. 23 w sektorze, byłem 10, więc biorąc pod uwagę te moje ryby, które zgubiłem, to i tak nie było źle, chociaż z tymi rybami to by było idealnie, tak. Z tego co kojarzę, to chyba Marcin Kurzepa i Marcin Kostera dwie dwójki zrobili pierwszego dnia, więc wynik rewelacyjny. Kamil był chyba 11 i Szczepan, który był też w drużynie, Szczepan był chyba też 11 czy 13, jakoś też coś koło tego. Czyli można powiedzieć, ja, Szczepan i Kamil na podobnym poziomie połowiliśmy, Marcin Kostera, Marcin Kurzepa też na podobnym poziomie, bardzo wysoko. Łącznie nasze punkty, nie mieliśmy wpadki żadnej takiej, żeby ktoś tam 20 parę punktów przytulił. Więc 3 średnie wyniki, 2 super wyniki i to dało łącznie bardzo dobry wynik, bo byliśmy na 4. miejscu i do 2. miejsca mieliśmy naprawdę małą stratę. Do 1. było dużo, bo Anglicy prowadzili po pierwszej turze, to było dużo już. Więc do 1. było dużo, ale do 2., 3. byliśmy w grze. 4. miejsce byliśmy w grze. Dalej? Tak, no bo byliście w grze, no i to jest w sumie budujące, tak? No jest kończysz budujące, zawody, no po kończysz pierwsze... zawody, widzisz, że jesteś 4, widzisz, że masz duże szanse na medal, nie? Bo tam była, nie wiem, punkt, 2 punkty, to była taka różnica. No to mówię, widzisz, że masz duże szanse na medal, nie? No i co tam poszło nie tak? Tak naprawdę to nie wiem, co poszło nie tak. No bo tak teoretycznie z osoby siedzącej z boku, jakby no ten pierwszy dzień powinien być gorszy od tego drugiego, nie? No bo coś już wiesz więcej, tu się możesz z 2 Marcinami też jakby wymienić informacjami, którym poszło bardzo dobrze, nie? Gdzieś tam pewnie trenerzy chodzący po innych sektorach stanowiska też pewnie coś widzieli swoimi oczami, więc idzie wyciągnąć jakieś lepsze wnioski. Wydaje mi się, że troszkę więcej leszczy się pojawiło. Tego drugiego dnia. Tak. Wydaje mi się, że też inne drużyny coś więcej, to co powiedziałeś. Ludzie chodzili, zauważyli, być może zauważyli więcej niż my i wyciągnęli lepsze wnioski niż my. Ja mogę powiedzieć, co się u mnie na stanowisku działo. Wylosowałem stanowisko w takim miejscu, gdzie woda płynęła z tej strony. U mnie na stanowisku, czy tu obok mnie, tak jakby nurt wbijał się w brzeg i odbijał. Więc ja nie miałem czegoś takiego, tylko ten nurt był taki... On nie był oczywiście tak karykaturalnie pod kątem prostym, ale ta woda szła tak dosyć nierówno. Na Mistrzostwach Świata nie możemy gruntować koszyczkami. Można gruntować ciężarkiem. Gruntowanie ciężarkiem na wodzie stojącej jest ok, natomiast gruntowanie według mnie na rzece jest potrzebne koszyczkiem, żeby dobrać masę koszyczka do uciągu.
I to, co wspomniałem na początku, na zawodach, na większości treningów wystarczały koszyczki 60-70 gramów, miałem w razie czego 80, ale miałem też lżejsze. I to na 99%, teraz jestem mądry po zawodach, na 99% stanowisk by wystarczyło na 100, ale nie na tym stanowisku, gdzie ta woda taka była niejednostajna. I był moment taki wolno nęcić, ja wziąłem koszyczek 70 gramów, zarzucam, a ten koszyczek mi widzę żabę robi na dnie. No to biorę 80 robi żabę, więc już człowiek zaczyna robić nerwowe ruchy. Nie byłem na to gotowy, że to tak mocno może ciągnąć. No, na żadnym treningu nie używałem koszyczka większego jak 80, a tak naprawdę to rzadko kiedy powyżej 60 używałem. A tu nagle jest 80, jest mało. Szybko do torby. Wyciągnąłem koszyczki jakieś tam 90, ten 90 widzę, że ciach, żaba stoi, więc musiałem takie setki, no dużo cięższe koszyczki niż normalnie. Jeżeli się stosuje takie ciężkie koszyczki, no to już i wędka i to wszystko już do końca tak nie gra, więc... No to jest pewnie zanęta, nie? No też, no ale to można wody dodać, można mocniej ścisnąć i tak dalej. I po tym, powiedzmy, takim nerwowym, tym pierwszym nęceniu, które no troszkę mnie wybiło też z rytmu, no zacząłem zacinać ryby. Powiedzmy, było nieźle. Ale myślę, że błąd popełniłem w odległości łowienia, bo jakbym miał tam łowić w pierwszej turze, to bym łowił dużo bliżej. A przez to, że poszedłem do sektora, gdzie w pierwszej turze były leszcze i tam dostałem informację, właśnie był Marcin Kostera z Januszem Lange tam łowili, znaczy Marcin łowił z Januszem i tak żeśmy ustalili, że bliżej były małe ryby, dalej były leszcze i łowimy małe ryby i chcemy mieć przyłów leszcza. A tych leszczy to był sektor, gdzie najwięcej leszczy się pojawiło. Więc ustaliliśmy, że jak będę łowił za blisko, to sobie nie dam szansy na te leszcze. Znowu jak pójdę za daleko, to będzie ciężko łowić skutecznie i szybko te małe ryby. Więc taki dystans, powiedzmy, pomiędzy sobie wybrałem. I to był, myślę, duży błąd. Trzeba było łowić bliżej brzegu i łowić po prostu te małe ryby. I pomimo wszystko tam też bym dostał, myślę, jakieś leszcze, bo moi sąsiedzi złowili. Więc myślę, że wybór odległości łowienia, to jestem mądry po zawodach, tak jak przeanalizowałem sobie, to myślę, że tutaj popełniłem błąd. No i później to skuteczność tego łowienia to była taka, że już na początku było dobrze, a tu nagle zarzucam branie, pudło. Nie wiem co tam, czy tych ryb się mniej w łowisku zrobiło, czy były mniejsze i nie mogłem tych ryb zaciąć. No coś się złego wydarzyło, że to łowienie nie było regularne. A jak się łowi nieregularnie, tych brań jest mniej, zbyt długo koszyczek jest w wodzie, przez co rzadziej się to łowisko donęca i to wszystko takie jest... No, się nie klei. Tak, to się nie klei. Tak mi się nie kleiło do końca. Ja praktycznie nie miałem żadnych informacji, co się dzieje u mnie w sektorze. Nie wiedziałem, czy to jest źle, czy bardzo źle, czy może nie jest tak źle, bo trudniejszy dzień, bo słyszałem, że jest gorzej jak dzień wcześniej. I tak do końca nie wiedziałem co i jak. Później dostałem informację gdzieś tam, nie wiem, z 1,5 czy 2 godziny przed końcem, że tak naprawdę to chyba tylko w jednym sektorze jest nieźle, a tak to naprawdę to każdy walczy, żeby coś tam było i nie jest dobrze, więc poszła tak jakby no wszystko poszło na jedną szalę. Trzeba złowić leszcze, bo bez tych leszczy to tutaj daleko, już tak? jest strata taka, że na tych małych rybach to nie ma szans. Więc wysunąłem się daleko, już czekałem na leszcze. No dołowiłem tam jakieś krąpie, miałem też jakiegoś leszcza, ale to już nie było to. Przyszła waga, 17. Poskładane. Także ta druga tura to taka była. A reszta jak wspomnij? No 2 Marcinów znowu stanęło na wysokości zadania, chociaż już nie byli na tak dobrych miejscach, 5. i 6. miejsce, ale to były nadal świetne miejsca dla drużyny. Przy 23 w sektorze to były naprawdę wybitne wyniki, szczególnie Marcin Kurzepa, który stał w słabej strefie i on z tej słabej strefy był chyba 6. w sektorze. W ogóle ciekawostka, Marcin Kostera wylosował stanowisko Marcina Kurzepy, więc tam oni się wymienili bardzo dobrze spostrzeżeniami. Ja byłem 17, Remek i Kamil znowu tam, nie wiem, poza 10 byli, więc też tak jak patrzyłem, jakbym nawet był 3. w sektorze, to i tak byśmy medalu nie mieli, więc... Okay.
no, takie marne pocieszenie, ale tak jakby ale nie ma takiego kaca strasznego. Tak, no nie miałem oczywiście Ja wiem, kaca, bo no, zawsze człowiek chciałby tak, dobrze tak. wypaść, natomiast no zdaję sobie sprawę, że nawet jakbym łowił super, to i tak by medalu nie było. Takie gówniane trochę pocieszenie i ostatecznie zajęliśmy 7. miejsce drużynowo, co myślę, że przy 23 ekipach, no nadal to jest może nie sama czołówka światowa, ale taka już, że tam gdzieś Pukasz. pukamy tam. Halo, to już dla nas pora będzie? A powiedz mi, jakie decyzje na tych mistrzostwach były najtrudniejsze? Były w ogóle jakieś takie najtrudniejsze decyzje, gdzie musieliście wybierać między czymś A, B i w sumie było 50-50, nie wiadomo było co wybrać? No ja myślę, że jeżeli mówimy o decyzjach, to myślę, że Remek musiał podjąć trudną decyzję, kto będzie łowił, a kto nie będzie łowił. To była trudna decyzja i czapka z głowy dla niego, że no taką decyzję podjął, jaką podjął. No myślę, że każdy indywidualnie podczas zawodów musiał podejmować decyzje. Ja wielokrotnie mówię, że podejmowanie decyzji na zawodach to jest coś, co może nam bardzo pomóc, albo jak podejmiemy złą decyzję, to ta decyzja może zaważyć nad tym, że niestety no, to, co założyliśmy, się nie uda. No i dla mnie takimi najtrudniejszymi decyzjami no to było w pierwszej turze przenęcenie się dalej, żeby łowić leszcze i zrobiłem to za późno. Dlatego w tej drugiej turze tak jakby już nie czekałem do ostatnich tam, nie wiem, pół godziny zawodów, tylko podjąłem decyzję 2 godziny przed końcem, że trzeba się przynęcić, bo pamiętałem tą pierwszą turę, że tam jednak trochę ten mój timing nie był odpowiedni. No i niestety to była zła decyzja i zadecydowała o tym, że ten nasz wynik był gorszy niż według mnie powinien być. Czy miałeś jakiś taki moment strasznego stresu podczas jakby tych zawodów? Co, jak te leszcze schodziły i tak dalej? To był taki moment, kiedy ta twoja głowa tam się kotłowało wszystko naraz i ciężko było to uspokoić? No to był moment, gdzie tam brzydkie słowa cisnęły się na usta, no bo ja rozumiem, że można przegrać na przykład przez to, że się źle ktoś dopasował, zarzucił zestaw i nie miał brania dużej ryby. Ja miałem dwie ryby duże i nie wyciągnąłem ich tylko dlatego, że to było takie stanowisko. Co ciekawe, to o tym nie wspomniałem wcześniej, ale podczas gruntowania mój sąsiad, który był po prawej stronie, ja bardzo dokładnie gruntowałem to stanowisko i mój sąsiad gruntował to stanowisko, no można powiedzieć przed końcem, zaraz przed nęceniem i zauważyłem, że jak gruntował i wyciągał zestaw, to też miał zaczep, podnosił i taki kurna, no pełno sznurków takich. I sobie myślę, o, ale chłop ma stanowisko, ale on ma tam zaczepy. I później do mnie dotarło, jak ja te ryby zacząłem czepiać, mówię, kurde, przecież te zaczepy to ode mnie ze stanowiska idą. On tam podnosi tam, ale końcówka jest u mnie w stanowisku. I myślę, że on też ruszył tam te zaczepy, że miałem normalnie tak jakby tam plecionki były wzdłuż tak ustawione. I ja miałem wrażenie tego drugiego leszcza, to normalnie koszyczkiem zahaczyłem o te plecionki, o te linki, które tam były. A naprawdę no, starałem się na ile potrafiłem, na ile mi się wydawało, że mogę sobie pozwolić. No, wysoko stanąłem, ręka wysoko i no, nie dało rady, no niestety. Czy jest coś, taka jakaś jedna najważniejsza rzecz, której tam się nauczyłeś na tych mistrzostwach, którą wyniosłeś? Tak dla siebie jako zawodnika? Jeśli chodzi o jedną rzecz, to chyba nie. Nie, no... Myślę, że żeby odnieść sukces na zawodach drużynowych, Trzeba pracować drużynowo. tak, trzeba bardzo dużo ze sobą rozmawiać. Ja to jestem taki bardzo techniczny, ja to lubię takie określenie, że jak ja czegoś nie rozumiem, to ja bym chciał, żeby ktoś mi tłumaczył jak małpie, jak takiemu zupełnemu debilowi. Bo ktoś może mieć ochotę nawet wytłumaczyć, ale nieraz ludzie nie potrafią wytłumaczyć. Panie, jak tam dojść do tamtego sklepu? No pójdziesz pan tam i pan tam skręcisz i jesteś, nie? Nie, jak małpie. Idziesz 100 metrów, dochodzisz do skrzyżowania, skręcasz w prawo, na rondzie w prawo i jesteś w sklepie po lewej stronie. To jest dokładne wytłumaczenie. Więc myślę, że trzeba lepiej jeszcze ze sobą rozmawiać. Takie mam poczucie. Także
Ja się nie obrażam, jak mi ktoś tłumaczy, jak takiemu naprawdę niedoświadczonemu wędkarzowi. Masz tak trzymać wędkę, tak prowadzić, czy tam w tym momencie zaciąć. Ja w tym kierunku bym poszedł. Okay. I to wielokrotnie mnie akurat pomagało. I mam wrażenie, że jak ja bym chciał komuś pomóc, no to w tym kierunku bym poszedł. No, bo zdaję sobie sprawę, że drużyna jest tak mocna, jak jej najsłabsze ogniwo. No dobra, no to tak wyglądają Mistrzostwa Świata, tak? To jakby droga do tych Mistrzostw Świata, bo tak, no bo ten rok 2025 się zaczął, no i ty już wiedziałeś, że jedziesz, tak? To tak. Jakby ta klasyfikacja dwuletnia to się liczyła jeszcze z zeszłego roku. No ale poza tymi mistrzostwami miałeś swoje Grand Prix, tak? Trzeba było w nich też dobrze wystąpić, żeby załapać się do kadru na kolejny rok, bo to jednak klasyfikacja dwuletnia i tak dalej. No i ja wiem, ja pamiętam jak te Grand Prix się zaczęły. Możesz więcej o tym powiedzieć. Bo one zaczęły się źle i tam raczej chyba, nie wiem, ten puchar to w ciemno byś brał pewnie po tych pierwszych zawodach. Jeszcze pewnie byś go oddawał. Nie, słuchaj, co ty, nie ma szans. Jak ktoś by powiedział, że ten puchar dostanę na koniec roku, to ci gwarantuję, że 99% ludzi, co startuje i ma taką bułę kasy by postawiło i powiedziało, nie ma takiej opcji. Pierwsze zawody były w Szczecinie, na Odrze w Szczecinie i tam byłem 9. i 14. w sektorze. Dramat, tym bardziej, że piątkowy trening miałem taki, że nie słyszałem, żeby ktoś tam lepiej połowił. To mój wynik w piątek na treningu był doskonały. Oprócz tego, że łowiłem regularnie krąpie, to też łowiłem regularnie leszcze i złowiłem niecałe 14 kilo. To naprawdę był świetny wynik na piątkowym treningu. No i później przyszła sobota i był zimny prysznic. Nie wiem, czy wybrałem złą odległość łowienia, czy coś tam w łowisku było nie tak, ale gdy łowiłem na dystansie, który sobie zamierzyłem, nie mogłem złowić ryby. Zauważyłem, że koło mnie Bartek, który świetnie łowił praktycznie od pierwszego zarzutu. Zarzucił koszyk, wpadł do wody i od razu miał brania. Łowił bliżej, więc się przenęciłem bliżej, tam się nic nie działo, a moja intuicja znowu mi podpowiadała, że powinienem iść jeszcze dalej, więc już na samą końcówkę się przenęciłem dalej i tam już w ostatniej, powiedzmy, nie wiem, 1,5 godziny czy 2 godziny nawet, no łowiłem już rewelacyjnie, ale to mi pozwoliło, powiedzmy, z końca tabeli doskoczyć do 9. miejsca. W drugiej turze wylosowałem, myślę, bardzo słabej strefie i tam też słabo łowiłem. To łowienie też mi się tak nie kleiło od samego początku i byłem 14 w sektorze. Po pierwszych zawodach 23 punkty i tak sobie siedziałem tam przy kotlecie, powiedzmy, na zakończeniu i sobie pomyślałem, że właśnie w tym momencie na starcie Grand Prix Polski, ten sezon Grand Prix Polski dla mnie się już skończył, bo o nic więcej nie powalczę, trzeba powalczyć, żeby być może w tej klasyfikacji dwuletniej do tej 10 się załapać, żeby chociaż być w kadrze. Takie były moje myśli. No, ale też łatwiej jest gonić niż bronić tej pozycji, więc potem już pewnie miałeś wszystko tak na takim luzie w głowie, że a to nawet ty chyba do stracenia, nie? Czekaj, kolejne zawody to było chyba Jaraczewo. No. Jaraczewo akurat to jest łowisko, na którym mi chyba idzie, tak mogę powiedzieć, że... No to tam już w poprzednich edycjach jakby tak, też... ja wygrałem tam kiedyś, pierwsze Grand Prix, które tam było, ja wygrałem na Mistrzostwach Polski, które były, no może nie zawojowałem medalu, nie wyłowiłem, ale czułem, że łowię dobrze, tam miałem momenty trudne w końcówkach, więc ogólnie to Jaraczewo jakoś to było takie łowisko, na którym mi szło dobrze. W tym roku jeszcze do tego doszło dobre losowanie, dobre gdzieś tam rozmowy z kolegami przed tymi zawodami, gdzieś tam próbowałem jakieś wnioski jeszcze dodatkowe zasięgnąć, więc tam myślę, że bardzo dużo mi pomógł taki Paweł miejscowy. Pawle, jak będziesz oglądał, to bardzo Ci dziękuję też za podpowiedzi. Paweł jest przeważnie sędzią na zawodach właśnie Grand Prix Polski, natomiast jak okręg Poznań, bo to Jaraczewo jest w okręgu Poznań, jak się zawody odbywają w okręgu Poznań, Paweł jest zawodnikiem, no i z tego, co tam słyszałem, to ma świetne wyniki, więc z Pawłem rozmowa podczas czwartkowego treningu, myślę, bardzo dużo mi dała i na tej podstawie też ja dopasowałem swoją taktykę do łowienia. To był też nietypowy czas, bo przyszło ochłodzenie, były opady deszczu i karasie, które zazwyczaj się tam łowiło albo na dendrobeny, albo na białe robaki. Okazało się, że i w pierwszej, i w drugiej turze, a szczególnie w drugiej, bardzo ważny był dodatek ochotki.
Jak ja zacząłem dokładać ochotkę, to nagle łowisko, które się wydawało martwe, ożyło i miałem pewne brania, więc ta ochotka bardzo poprawiła mi łowienie i myślę, że tym tam wygrałem te zawody. W pierwszej turze byłem trzeci, w drugiej turze już wygrałem sektor. No i łącznie okazało się, że mam 4 punkty i ja powiedziałem, wygrałem zawody? To nie wygrałem zawodów, Nie, ale nie miałem 4 punkty, tyle samo co Marcin Kurzepa, tylko że przegrałem z Marcinem wagą. Marcin miał wyższą wagę i on był pierwszy, ja byłem drugi. Ale te 4 punkty, ja nawet jak się przejęzyczyłem, no to chodziło o to, że do Grand Prix tak jakby ja i Marcin Kurzepa mieliśmy najlepsze punkty z tych zawodów. 4 punkty, porównując 23 ze Szczecina, no to już się zrobiło miło do kupy, a jak już zobaczyłem klasyfikację po tych 2 imprezach, gdzie się okazało, że część ludzi, która dobrze wypadła w Szczecinie, nagle na Jaraczewie dosypała sobie punktów, a ci, co łowili dobrze, tak jak ja w Jaraczewie, no to gdzieś tam im słabiej poszło w Szczecinie i się okazało, że po 2 zawodach już zbliżyłem się do czołówki. Kolejna impreza to były zawody w Wilczej Woli. Następne łowisko, które ja bardzo lubię. Jakoś tam to łowienie mi odpowiada na tej Wilczej Woli. Zdaję sobie sprawę, że jest nierówne, natomiast jakoś tam, nie wiem, czy przez to, że dobrze do tego łowiska tak z sercem podchodzę, to i to losowanie tam jakoś tak troszkę mi lepiej sprzyja. Przyjechaliśmy z Krzyśkiem Turkiem na trening, bo w ogóle całe moje zawody federowe i w zeszłym, i w tym roku wyglądają tak, że współpracuję z Krzyśkiem Turkiem, tam jest klasyfikacja indywidualna, natomiast my mamy pełny przepływ informacji między sobą, ustalamy sobie treningi, później się wymieniamy wnioskami po treningach i budujemy sobie taktykę na zawody. Jeśli jest możliwość, to też podczas zawodów Zbyszek, tata Krzyśka, który jeździ z nami, jeżeli ma możliwość, żebyśmy, jesteśmy w miarę blisko, to też podejdzie do jednego i drugiego i przekaże informacje. Więc pojechaliśmy na tą Wilczą Wolę w czwartek. To był dzień, gdzie ulewa była potworna. Było zimno, lał deszcz. Także myślę, że większość zawodników w ogóle nie przystąpiła do treningu. My z Krzyśkiem postanowiliśmy, że będziemy trenować. Pojechaliśmy do sektora C. Sektor A i B to są sektory na takim, powiedzmy, trawiastym brzegu, natomiast sektor C to jest sektor na betonowych płytach najbliżej zapory. No i właśnie pojechaliśmy do tego sektora C, w związku z tym, że byliśmy pierwsi nad wodą, to sobie wybraliśmy, tak jak nam się wydawało, bo jeszcze nie było otaśmowanych stanowisk, wybraliśmy stanowiska na skraju, żeby też daleko nie chodzić, ale zawsze ten skraj, to wydawało nam się, że to jest dobra strefa. No i to był świetny trening. Tam było bardzo dużo dobrych wniosków na tym treningu wyniesione. Poza tym, że było naprawdę, ulewa, to chyba nie miałem w zeszłym roku takiej ulewy jak właśnie tam na tej Wilczej Woli. Ale świetne wnioski złowiliśmy, ojejku, wiele tych leszczy, naprawdę wiele. Jak rozmawialiśmy z ludźmi nawet w tym sektorze, to już wyglądało, że tych leszczy złowiliśmy dużo, a jeszcze jak porozmawialiśmy z ludźmi z sektorów A i B, gdzie mówili, ja nie miałem brania, ja złowiłem 1 leszcza, ja złowiłem 2, a ten, kto złowił 3, to był w ogóle królem polowania, a my mieliśmy, nie wiem, po 20 parę, czy po kilkanaście leszczy. To była naprawdę bardzo duża różnica w porównaniu do całej reszty, więc ten czwartkowy trening, pomimo tej złej pogody, myślę, że był fajny, jeśli chodzi o wyciągnięte wnioski. Później piątkowy trening to jest trening taki obowiązkowy, gdzie stanowiska dla zawodników są wylosowane, więc ja poszedłem chyba do sektora B, Krzysiek poszedł do sektora A. Dlatego też pierwszego dnia trenowaliśmy w C, żebyśmy wszystkie sektory mieli obłowione. No i okazało się, że u Krzyśka było bardzo trudno z rybami, u mnie też było trudno z rybami, ale też złowiłem kilka leszczy, co w moim sektorze było też nieźle. To też był niezły wynik jak na trening. No i taki dosyć zbudowany szedłem na pierwszą turę, pogoda już była w porządku i pierwszego dnia wylosowałem dokładnie to stanowisko, które miałem na treningu w czwartek, na płytach, więc byłem bardzo zadowolony, uznałem, i to było drugie od końca stanowisko, wiceotworek, więc byłem przeszczęśliwy, czy wicezamek, jak zwał, tak zwał, drugie od końca, przeszczęśliwy byłem, początek się rozpoczął świetnie, dużo brań, skuteczne hole,
napełniałem siatkę. No można powiedzieć, ta pierwsza godzina to była destrukcja tam w sektorze. Naprawdę, to był Niemiec i długo nic. I później mi coś siadło. Myślę teraz, tak jak jestem mądry po zawodach, powinienem donęcić, powinienem bardziej agresywnie podawać w łowisko. Jak już tych ryb miałem naprawdę dużo, inni nie mieli brań, powinienem donęcić. A przez to, że byli zawodnicy, którzy podali wałki i którzy budowali, tam nie miało co zjeść im tego towaru, to oni siedzieli. Ale jak u mnie te ryby, które przyszły dosyć szybko, ja ich nie utrzymałem, no to w pewnym momencie te ryby popatrzyły, kurde, za dużo nie ma do żarcia, Idę obok. trzeba coś znaleźć. No i się przesunęły tam ze 2 czy 3 stanowiska ode mnie, tam było dobrze posypane i już później już miałem ciężej, żeby te ryby odzyskać. Już dołowiałem oczywiście ryby, ale już było ciężej. Był taki moment później, że znowu sobie zbudowałem to łowisko, bo zanęciłem i znowu miałem dobry taki run fajny, gdzie była ryba za rybą. No i przyszła burza i sędzia przerwał zawody. Decyzja bardzo słuszna, no bo było niebezpiecznie. Rzeczywiście tam pioruny widać było, że może być słabo, ulewa. Więc sędzia przerwał zawody. Ja w tym momencie to był taki czas, że były te ryby u mnie w łowisku. No i to, co było wcześniej. Na, nie wiem, pół godziny czy 40 minut przerwaliśmy łowienie, więc ja tego łowiska nie donęcałem. Znowu ci, co nie mieli wcześniej ryb albo też mieli dobrze zanęcone, te ryby się przesunęły. I już po rozpoczęciu zawodów, ja już do końca tak naprawdę to niewiele ryb złowiłem. A ten kolega, bo też przed tą przerwą czułem, że jestem pierwszy, drugi w sektorze. Tak mówię, jestem raczej drugi, bo ten kolega, który później tak dobrze doławiał, to widziałem, że raczej mnie przegonił. No i się nie pomyliłem, bo po tej przerwie on jeszcze więcej ryb dołowił, więc zdecydowanie wygrał sektor. Ja byłem drugi w sektorze, co na 20 parę osób. Rewelacyjnie. Dobry. Dwa punkty sektorowe. Na tym skończyliśmy, tak? No siedziba koła, no mogą ludzie No przyjść. tak. No, 2 punkty, więc super punkty, tak? Nie, biorąc pod uwagę te poprzednie jeszcze Jaraczewo, no to cały czas jakby... Tak, no byłem trochę niezadowolony, bo popełniłem jakieś No wiadomo, błędy, jedynka lepsza natomiast niż kara nie była duża za ten błąd. To, co wypracowałem sobie w tej pierwszej, czy tam godzinie, czy przez pierwsze 1,5 godziny, wystarczyło, żeby tą dwójkę w sektorze utrzymać. Ale zdawałem też sobie sprawę, że gdybym wcześniej troszkę zareagował, była szansa, żeby ten sektor wygrać. Ale dwójka to nadal jest, No tak. przy 20 kilku osobach to jest wyborne miejsce. Troszkę się obawiałem drugiej tury, bo szedłem do sektora A, który był cholernie nierówny. Niski numer do 10, a im niższy, tym lepszy. Dawał szansę walki o dobre miejsce w sektorze i w całych zawodach. Stanowisko powyżej 10, im wyższe, tym coraz trudniej. No i przyszło losowanie i wylosowałem chyba 17. Więc już z marszu... No nie no, w pierwszej turze tam ktoś, nie wiem, miał ile, pół kilo. Ja w pierwszej turze w ogóle miałem ponad chyba 10 kilo, czy coś koło tego. No taki wynik miałem dosyć duży, a tam szedłem na miejsce, gdzie ktoś miał chyba jednego leszcza, albo nie miał żadnego leszcza. I tam i sąsiedzi tak samo mieli słabo z tymi rybami, do tego stopnia, że tam część ludzi to na przykład w tym sektorze zrobiło wynik, łowiąc tam takie rośliny były przy brzegu i ludzie łowili małe rybki w roślinach, co woda dała, okonki małe płoteczki, między tym niestety trafiały się niewymiarowe wzdręgi, więc ludzie łowili te małe rybki. Jak ja zobaczyłem, że ktoś tam, nie wiem, no 1800 na tych małych rybkach złowił i to dało, nie wiem, 12 wynik w sektorze, a pomyślałem, że żeby 1800 złowić, to trzeba złowić, nie wiem, 3-4 leszcze, 4 to na pewno, a 3 większe też może dać tyle, to pomyślałem sobie, że mi to jest szkoda czasu i szkoda moich nerwów, bo nie jestem gotowy na takie łowienie. Nie lubię takiego łowienia. Często sobie tak tłumaczę, że nie po to przestałem łowić na spławik, żeby małe rybki łowić. A tu czułem, że te leszcze i na tych treningach mi w miarę dobrze szło, nawet w tej trudnej strefie i w tej pierwszej turze, więc tak jakby wierzyłem w siebie, że jednak będę w stanie te leszcze w swoje łowisko przywołać. Więc nawet się nie wysilałem, więc się zaczęły zawody, moi sąsiedzi, te drobne rybki, tu okonek, tu pudło, tu coś tam, ale jakieś tam rybki wyciągali.
Ja tak przestałem chyba za 2 godziny, czy godzinę z groszem bez brania i sobie myślę, no to żeś Niemiec chyba dobrej decyzji nie podjął. Ale miałem jakieś branie nie wiem, no po długim czasie, naprawdę po długim czasie miałem branie, wyciągnąłem leszczyka, więc mówię, no dobra, no to te rybki, co przez ten czas bym tam odławiał, to sobie tym leszczykiem zrekompensowałem, ale później zarzucałem zestaw i widziałem, że mam jakieś obcierki, coś tam się w tym łowisku moim dzieje, ale nie potrafiłem się do tych ryb dobrać. I tak sukcesywnie próbując różne sposoby, dołowiłem jednego leszcza, później jakiś był kolejny leszcz, co już było super, no bo koło mnie nikt nie miał więcej jak jednego leszczyka, więc ja jak miałem 3, to już byłem gość tam. No i w końcówce, nie wiem, godzinę przed końcem zmieniłem haczyk na mniejszy, przynętę. Troszkę inaczej ten zestaw zacząłem prezentować. Zacinałem jakieś najmniejsze drgnięcie tylko szczytówki i się okazało, że miałem później co zarzut, to miałem branie rybę i w końcówce jeszcze dołowiłem kilka leszczy, to było łącznie 10 ładnych ryb. Tym był 1 lin i 9 leszczy. I to dało, nie wiem, 5,5 kilo te ryby dały. Więc w tej strefie, co ja byłem, to nie wiem, ale chyba myślę 2 czy 3 z prawej, 3 z prawej jakby się zrzuciło, to nadal by było za mało. Więc ja w tej strefie to po prostu był rewelacyjny wynik. Ja byłem z siebie zadowolony. Nawet jest film na moim kanale, najlepsza tura w moim Grand Prix. I to była rzeczywiście jedno z najlepszych osiągnięć, myślę, z tak trudnej strefy. Te 5,5 kilo. Jak doszła do mnie waga, byłem pierwszy, czyli od 23 szła waga, ja na 17 byłem pierwszy. Następne 7 stanowisk cały czas prowadziłem, czyli do 10 doszła waga, byłem pierwszy. 20, czyli te 13 stanowisk byłem pierwszy. I skończyłem chyba na 7 miejscu. Okay. Czyli od 10 6 jeszcze mnie kurczę wyprzedziło. No. Praktycznie każdy, kto tam był, to mnie wyprzedził. Także no mimo wszystko z trudnej strefy dobry wynik, uratowane punkty, bo to były zawody, ta druga tura to były zawody, gdzie wielu świetnych zawodników zaliczyło poważną wpadkę. Tam jakbyś zerknął na wyniki, to po 15, po 20 punktów ludzie z topu Grand Prix zaliczali. No i dlatego szło to tak wszystko powywracać. Tak, i po tych zawodach minęły 3 imprezy i nagle patrzysz na liście, Niemiec na czele. Może nie pierwszy, ale nie wiem, 5., 6 byłem, no już blisko. Już byłem w grze, byłem w grze. No i ostatnie zawody. Ja o tych ostatnich, nie wiem kiedy to wyjdzie, ale tak, tych ostatnich ja jeszcze materiału nie widziałem, mam go na kompie. A, dobrze, bo myślałem, że... Nie no, mam go na kompie, Dobrze, tylko że go nie widziałem, nie? Bo to teraz tą 7 robię, po 7 będzie następny. Więc jakby ja go nie widziałem, więc nie wiem co tam się działo, tylko ty tam rzucałeś jakąś relację u siebie, nie? Na tym, więc myślę, że to z chęcią posłuchamy. Co tam się działo? Bo tam się działo i dobre rzeczy, i złe rzeczy, na które tam dużo osób narzekało. No ostatnie zawody I z tego jest... miałeś... Który to jest? Żaden. Ale nie, to wcześniej o tym nie powiedzieliśmy, bo tu stoją 2 puchary. Ten puchar to jest za drugie miejsce w Jaraczewie. Tak, no, a ten jest za... A za ty dostałeś Grand Prix. też No, to dostałeś we Wrocławiu. No ale za całe Grand Prix. Za całe Grand Prix, no. I ostatnie Grand Prix Polski miały się odbyć dopiero w październiku. Te zawody, o których przed chwilą wspominałem, to był chyba maj. I następne zawody miały się odbyć za 5 miesięcy. Więc mieliśmy dosyć długą przerwę między 3. a 4. zawodami Grand Prix. To, co wcześniej powiedziałem. 1., 2., 3. zawody praktycznie. Zawody, przerwa, zawody, Mistrzostwa Świata i później długo nic. A jeszcze w międzyczasie miałem też zawody okręgowe i kołowe, o czym też należy wspomnieć. Dlatego bardzo intensywny początek sezonu. I na zawody do Wrocławia jechaliśmy z Krzyśkiem, tak z otwartą głową. Były takie informacje, że może być ciężko. Tam wcześniej były jakieś zawody spławikowe czy federowe. To dużo ludzi ratowało się łowiąc w kamieniach czy tu blisko kamieni okonie. I tych okoni można było złowić dosyć dużo, więc wiedzieliśmy, że są okonie, są pojedyncze płocie, pojedyncze jakieś tam leszcze czy jakieś leszczyki. I na takie ryby się nastawialiśmy. Dla mnie te zawody zaczęły się
takimi nieoczekiwanymi przypadkami. Miałem auto spakowane, miałem wyruszyć na czwartkowy trening, nie wiem, o 3:00 w nocy. Okazało się, że akumulator odmówił posłuszeństwa, nie mogłem odpalić auta. Kombinowałem na różne sposoby, wreszcie skończyło się tym, że musiałem pojechać na stację benzynową, kupić kable. Nie chciałem nad ranem nikogo budzić, a swoich kabli nie mogłem znaleźć znowu, bo miałem gdzieś jakieś stare kable, których już dawno nie używałem, więc nie mogłem ich znaleźć. Pojechałem na stację benzynową w nocy, kupiłem kable, z drugiego auta odpaliłem swoje auto, dotarłem na miejsce. Jak byłem na miejscu, to się okazało, że pomiędzy treningami znowu nie mogłem odpalić auta i całe szczęście Jakże Buła, który był ostatni z zawodników nad wodą, jeszcze sobie tam zestawy robiłem. W normalnych warunkach musiałbym jakąś pomoc wzywać, ale całe szczęście był jeszcze sędzia, który został tam, nie wiem, czy pilnował namiotu, czy chciał dłużej zostać. W każdym razie ten sędzia mi pomógł i dzięki jego pomocy mogliśmy auto odpalić, ale już miałem kable swoje, świetne kable, które działały, więc sędzia odpalał mi samochód, później po pierwszej chyba turze kolega mi odpalał na kablach i skończyło się tym, że wreszcie między pierwszą a drugą turą kupiłem akumulator, przyjechał do mnie facet w sobotę wieczorem i wymienił akumulator, żebym już nie miał takich przygód, więc takie dodatkowe atrakcje pozawędkarskie miałem. A też na marginesie dodam, że Wrocław to jest dla mnie takie właśnie miejsce, które lubię, ale miasto, w którym bardzo często mi się przytrafiały na zawodach takie jakieś właśnie samochodowe wpadki. Kiedyś pojechałem tam jeszcze będąc w wędkarskim świecie, pojechałem materiał jakiś robić do wędkarskiego świata i pasek w samochodzie mi pękł, nie mogłem odpalić auta. Całe szczęście ten kolega, u którego byłem, ma wielu kolegów mechaników i mechanik mi w niedzielę ogarnął to auto, że ten pasek jakoś gdzieś tam miał swojego znajomego w sklepie, gdzie tamten mu sprzedał ten pasek, ten mi to wymienił i w niedzielę wieczorem mogłem do domu wrócić, więc to była pierwsza sytuacja. Druga sytuacja była taka, że nie mogłem, opuściłem szybę, miałem elektryczne opuszczanie szyb, opuściłem szybę, już nie mogłem tej szyby podnieść, więc dramat był. Jak zostawić auto z opuszczoną szybą jesienią, gdzie może padać deszcz i gdzieś tam pod hotelem, gdzie ludzie przechodzą. Więc też na szybko musiałem szukać pomocy. Ten sam Tomku, dziękuję jeszcze raz za pomoc, ogarnął mi innego znowu mechanika, który gdzieś tam mnie w piątek wieczorem w swoim warsztacie pomagał, bo wymieniał, musiał boczek drzwi wyjąć, tam cały ten mechanizm wymieniać z jednego auta do drugiego, no ale jakoś tam dało radę. No teraz nie było na łowieniu skupić. A teraz znowu ten akumulator, więc takie były przygody podczas wyjazdu do Wrocławia, tak na marginesie. Jeśli chodzi o łowienie, no to łowienie było trudne. Wiedzieliśmy z Krzyśkiem, że trzeba łowić te okonie, ale łowienie tych okoni nam nie szło. Muszę przyznać, że dla mnie było bardzo irytujące, żeby się dobrać do tych okoni. Gdzieś tam próbowałem sam, później próbowałem podglądać innych wędkarzy, którzy to robili naprawdę świetnie. Coś tam sobie w głowie ułożyłem, ale miałem nadzieję, że to będzie wariant Z. Nawet nie B. No ale trzeba było te łowienie okoni wziąć pod uwagę, więc przygotowałem 4 wędziska na te okonie. Głównie na te okonie się nastawiłem, bo wiedziałem, że jest ciężko z innymi rybami. Ale też taką nadzieję podczas ostatniego treningu piątkowego pod sam koniec dało mi to, że udało mi się złowić 2 leszcze. Ładne, piękne, grube leszcze. Jeszcze jakąś płoć chyba pomiędzy tym. Jak zacząłem bardzo agresywnie nęcić. Okazało się, że tam ryb nie było zbyt wiele, ale jak się podawało niewiele przynęt, to te ryby nie były zainteresowane. Natomiast jak się podało bardzo dużo przynęt, podałem bardzo dużo ochotki i złowiłem leszcza, więc mówię, kurczę, może wbrew temu, że jest mało ryb, polujemy na jedną rybę, może trzeba łowić agresywnie. No i w tej pierwszej turze okazało się, że okonie już po 2 dniach treningu są już, tak, już mają po kokardę wszystkiego, więc biorą słabo, więc ci, co potrafili te okonie łowić, to nagle stracili swój atut, a ja znowu dzięki temu, że byłem bardzo pozytywnie nastawiony do łowienia tych leszczy, bardzo agresywnie tam zacząłem nęcić, w pewnym momencie przyszły do mnie większe ryby, złowiłem ładną płoć, złowiłem leszcza, też babola strzeliłem
bo oczywiście nagrywałem film, jak to... Za wypadł? Tak, nie opowiadałem Ci historii? Nie, Influencer wędkarski. Zaciąłem rybę, a ja łowiłem chyba 50 metrów od brzegu. Zaciąłem rybę i czuję, że to jest duża ryba i czuję, że to nie jest leszcz, tylko to będzie raczej płoci. To wiedziałem, że to jest ryba z górnej póły, taka 40. Tam się trafiały pojedyncze te ryby. Czuję, że szarpie mi tym kijem, a miałem zestaw ze strzałówką, dosyć mocny przypon, więc wiedziałem, że ten sprzęt mam dosyć mocny. No i tą rybę sobie holuję zadowolony i mówię, kurczę, no przecież ja tu nagrywam film, przecież jakie zawody. No i żebym to zrobił, jak ryba była daleko, to jeszcze było ok, ale ja tą rybę dociągnąłem prawie pod same nogi i tutaj wędkę trzymam i gdzieś tam sięgam tą kamerę, która była dosyć daleko mnie, żeby tą kamerę uruchomić. Wreszcie tą kamerę uruchomiłem, a że miałem niedużo do zwijania, to nie chciałem bardzo zwijać, żeby coś tam się nagrało, ale jak już zacząłem zwijać, to się okazało, że ryba jest w zaczepie. Później jak słońce wyszło po zawodach, zobaczyłem, że miałem koło siebie między mną a kolegą po lewej stronie taki wielki jęzor był roślinności. I ta roślinność była prawie pod powierzchnią. I ta ryba oczywiście nie płynęła z prądem, bo prąd naturalnie był w prawo, tylko pod prąd i w te rośliny zaparkowała i nie widziałem tej ryby, ale jestem przekonany, że to była duża taka, myślę, z kilogramowa płoć. Z tej półki ryba była. Mówię to też na tej podstawie, bo w drugiej turze złowiłem taką rybę. Wyciągnąłem, wyholowałem, więc wiem... Ale co, ta stracona płoć coś tam by zmieniła? Nie. I chyba byłem drugi pierwszego dnia. Okay. Nawet z tą płocią bym nie wygrał sektora. Więc głupia strata, trochę szkoda, bo piękne trofeum, piękna płoć, ale i tak byłem bardzo zadowolony, bo byłem drugi w sektorze. Więc kolejna tura już do tych z tamtych słabych, taka z górnej póły, nie? Dwójka, wcześniej trójka, jedynka, siódemka, a tu kolejna super tura i nagle już jestem naprawdę mocno w grze. Już byłem tak... I w drugiej turze wylosowałem sektor C, skrajny sektor i tam, tak jak patrzyłem po pierwszej turze, warto było wylosować duży numer. Ja wolę zawody, gdzie się losuje ręką, a nie losuje komputer. Jak to losował komputer? Nie, było losowanie z ręki, całe szczęście. I wylosowałem sobie 4. od końca stanowisko, więc im bliżej końca, tym lepiej, ale 4. to i tak było super. To było w świetnej strefie, więc zdawałem sobie sprawę, że jestem w dobrej strefie. Ale pomiędzy to, co było na treningach i drugą turą, łowisko się bardzo zmieniło. Poziom się chyba się podniósł czy spadł? Nie pamiętam. Poziom wody się zmienił w każdym bądź razie. Widać było uciąg. Łowiliśmy na Odrze, ale czwartek, piątek, sobota woda stała. Tak jakby się łowiło w kanale, w wodzie, która w ogóle nie płynie. Natomiast tutaj okazało się, że woda płynie. I tak podczas gruntowania łowiska mnie zastanawiało, kurczę, czy ja nie robię błędu, czy nie idę za daleko. Ale mówię, 45 metrów, dobra odległość, bezpieczna, żeby sięgnąć do tych leszczy. No bo było takie wrażenie, że żeby łowić leszcze, mieć szansę przy łowu leszcza, trzeba było łowić maksymalnie daleko. Nawet tam wiem, że niektórzy miejscowi łowią powyżej 60 metra. Ja nie odważyłem się na takie łowienie, no ale wybrałem sobie łowisko 45 metrów od brzegu. No i podobnie jak na Mistrzostwach Świata zaczęło się wstępne nęcenie. Ja zarzuciłem zestaw i widzę, że zestaw robi mi żabę. Mówię, no to fajnie. Nie wyczułem tym ciężarkiem, którym gruntowałem, że jest taki uciąg, więc na szybko musiałem z pokrowca wyciągać mocniejsze wędki, zestawy z koszyczkami, takimi z kolcami, żeby dopasować się do tego, co było na łowisku, gdzie wcześniej łowiłem open windowem czy hexmeshem, takim koszyczkiem, jak się łowi w wodach stojących, musiałem diametralnie zmienić swoje podejście.
No i to moje łowienie, bym powiedział, na początku nie było dobre. Ja podałem parę koszyczków na start, natomiast moi koledzy po prawej stronie widziałem, że nęcą szklanką i to wrzucili zdecydowanie więcej towaru ode mnie. Ja nęciłem na 45 metrze, a oni miałem wrażenie około 30-35 metrów od brzegu, więc też zdecydowanie bliżej i zdecydowanie więcej. No i u nich to łowienie się odpaliło, można powiedzieć, od samego początku. A ja ten początek miałem trudny. Biegałem po tym stanowisku, żeby się dopasować. Później jak już wreszcie biegałem, to trochę dziwnie brzmi, ale musiałem dopasować wędzisko, cały sprzęt do tych koszyczków, które używałem. Wcześniej używałem wędki o masie wyrzutowej 60 gramów. Nagle tutaj musiałem założyć koszyczki 60 gramów plus wsad, zarzucić na 45 metrów. No ciężko mi było tą wędką zarzucać, więc musiałem sięgnąć po wędzisko mocniejsze, które było w pokrowcu. No to wszystko dopasować, odmierzyć na kijkach. Więc troszkę tutaj czasu straciłem, ale powolutku też zacząłem to łowisko budować, jakieś ryby zaczęły łowić. Nurt był duży, ściągał zestaw, do tego dochodził bardzo silny wiatr, który też powodował, że to zarzucanie celne na 45 metrów było dosyć trudne. No i taką dodatkową przeszkodą nagle pojawił się mój sąsiad i sędzina, która przyszła do mnie i zaczęła mnie strofować, dlaczego pozostawiam wędkę bez opieki. W sensie takim, dlaczego schodzę i gdzieś tam szykuję drugą wędkę. No i mnie zbiła z tropu. Ja w pierwszym odruchu powiedziałem, że ja takich przepisów nie znam, że nie mogę tego robić, ale później się zastanowiłem, kurczę, może coś się zmieniło, może czegoś nie wiem. No i już później przy kolejnym momencie, gdy musiałem na kijkach coś odmierzyć, to już wyjmowałem wędzisko i taka była dosyć nerwowa atmosfera w tej drugiej turze, gdzie i ta sędzina, i ten sąsiad, i ta jego, nie wiem, trenerka, dziewczyna, żona też na mnie wsiedli, że Niemiec taki jest oszust wielki, nieuczciwy wędkarz. Więc taka dosyć nieprzyjemna dla mnie sytuacja. I widziałem, że po prawej stronie dwóch sąsiadów, którzy byli zdecydowanie więcej ode mnie łowi ryb, ale łowią bliżej, więc podjąłem decyzję, że muszę się przynęcić, że nie mam szans, żeby ich dogonić bez tego, jak będę łowił bliżej, więc zwinąłem zestaw, już bez tej wędki zarzuconej tam, odmierzyłem wędkę do nęcenia, przygotowałem sobie wałki, zanęciłem łowisko wałkami i zacząłem łowić bliżej. I to była super decyzja. Żałuję, że wcześniej takiej decyzji nie podjąłem. Do końca już łowiłem regularnie ryby. Kilkanaście kilo ryb złowiłem. Najwyższy wynik Remek Zielonka wygrał, miał niecałe 20 kilo. Remek stał akurat po lewej stronie, z takiej trudniejszej strefy. Wygrał sektor. Sąsiad 2 stanowiska ode mnie z prawej był drugi, miał, nie wiem ile przegrał, 100 gramów, 20 gramów, tak naprawdę minimalną różnica była między pierwszym a drugim miejscem. Przy wadze ponad 19 kg, bo było dużo ryb w tej drugiej turze. Trzeci był sąsiad po mojej prawej stronie, ja byłem 4. Więc kolejna tura ze świetnym wynikiem. Co się okazało, że to wystarczyło na zdobycie drugiego miejsca w rocznym cyklu w 2005 i za to dostałem taki puchar. A w ogóle we Wrocławiu indywidualnie byłem chyba 5. W całej tej z 6 punktami byłem 5. Więc tak troszkę, gdyby nie ta zawierucha z sędziną i z moim sąsiadem, który później przyszedł i mnie przeprosił, że sprawdził, że rzeczywiście takiego nie ma przepisu. On pamiętał z czasów spławikowych, gdzie nie można było oderwać ręki od wędki. A to było 20 lat temu takich przepis. Więc taka nieprzyjemna sytuacja, ale facet się zachował kulturalnie, przyszedł, przybił 5, przeprosił. Niestety pani sędzina tego nie zrobiła i ta dziewczyna już do końca się nie pokazała. Nie wiem, czy ona się pod ziemię zapadła. Mam nadzieję, że nic złego jej się nie stało, ale chyba się dobrze nie czuła z tym. No i zanim zamkniemy ten temat roku poprzedniego i wejdziemy w ten temat Mistrzostw Świata przyszłych, bo na tych Mistrzostwach Świata przyszłych we Włoszech zakończymy sobie ten podcast. Powiedz mi, bo wy już wiecie, w jakich łowiskach są przyszłoroczne Grand Prix, nie? Tak, ale muszę Ci powiedzieć, że ja chyba nie pamiętam. Okej. Czyli nie przykładałeś do tego uwagi jakieś takie przykładałem, mogę Jest Ci... Szczecin?
Nie ma Szczecina. Okay, czyli nie ma. Wy tam macie teraz Częstochowy chyba, nie? Tam jakieś dobre łowisko. Nowe tak? łowisko w Częstochowie jest, jest, tak? tak? Może być dobrze, duże ryby. Tak, nowe łowisko w Częstochowie jest. Jaroczewo, Wilcza Wola. Nowe łowisko w Częstochowie i Rawa Mazowiecka, tam gdzie były Mistrzostwa Polski. Okay. Więc takie 4 łowiska, a Mistrzostwa Polski, powiem niestety, a spotkamy się za rok i powiem super, zobaczcie, zostałem mistrzem Polski. A gdzie są? W Rosnowie, koło Koszalina. Dobra, mówię niestety, bo tam okay. trzeba przez całą Polskę tam przejechać. No, droga za Bydgoszczą to już jest droga dramatycznie słaba, przepiękna, ale trudna, długa. I tam jakoś i losowanie mi tam nie szło i tam te ryby mi spadały, chociaż mój jeden z największych sukcesów życiowych właśnie był na Rosnowie, jeszcze w latach 90. z drużyną VMC Pro 2000 byliśmy wicemistrzami Polski w Spławiku. Tam z tego co gadaliśmy, no to jest, a to też w lato jest, czy nie? No właśnie tak pod koniec lata powiedzmy, na przełomie lata jesieni, więc też mam nadzieję, że troszkę lepsze. Tak gorąco, żeby te ryby były nie w toni, tylko bardziej... Tak, ale wiesz co, Michał, na co chciałbym zwrócić uwagę? Ja nie wiem, czy to ktoś będzie słyszał z PZW, czy ktoś weźmie to w ogóle pod uwagę, bo tak mam wrażenie, że nie wszystko, albo niewiele rzeczy, które chcemy przekazać, jakoś tam trafia na podatny grunt. Od wielu, wielu lat jest problem z dostępnością Jokersa, powiedzmy połowa sierpnia, połowa września. Miesiąc jest wywalony w kosmos. A tam jest potrzebny. A tam jest niezbędny. Tak. I ci zawodnicy, którzy mają albo dużo pieniędzy, albo mają dobre dojścia, mają tego Jokersa. I to jest tak, że kilku ma świetnej jakości Jokersa, bo na przykład pozyskują tego Jokersa z Polski ludzie mieszkający na Śląsku albo mający dobre kontakty tam z tymi, co bezpośrednią kopią tego Jokersa, mają pięknego polskiego Jokersa. Jest jakaś tam duża grupa, która ma trupa takiego, jak mówimy, ruskiego Jokersa, takiego, który już raczej jest jedną nogą na tamtym świecie. I jest też niewielka grupa, która ma troszkę lepszego ruskiego Jokersa, a jest też taka grupa, która nie ma w ogóle. Więc pod tym względem według mnie to jest nieuczciwe wobec tych, co mają utrudniony dostęp do tego Jokersa. Dlatego według mnie w sierpniu i powiedzmy prawie do końca września nie powinno być żadnych zawodów, bo nie ma przynęt. Ewentualnie jak muszą być zawody, to przecież można zakazać Jokersa. No tak, ale wtedy w sensie, żeby to było sprawiedliwe, bardziej o to mi chodzi, nie? Jak jest jakiś ogólny problem, dużo zawodników się skarży i tak dalej, i tak jak mówisz, kilka osób tylko ma jakiegoś dobrego, no to tak naprawdę jedną decyzją zakazujesz używania Jokersa i tyle, nie? No i później jest problem z weryfikacją tego. Ale nie rozwijajmy tego tematu, bo... Dobra, mniejsza o większość. Tak. Powiedz mi, która z tych turów w 2025 roku była najtrudniejsza? Ta z tą sędzinią? Ona nie była najtrudniejsza. Ja Ci muszę powiedzieć, że ja, świetnie łowiłem tam. Mimo, że przegrałem z jednym sąsiadem i z drugim. Ja sobie na zawodach stawiam też taki cel, żeby wygrywać z sąsiadami. Jeżeli wygrywam w rejonie, to już czuję, że to było dobre łowienie. Jeśli ten wynik jest bardzo dobry, no to w ogóle jest super. Tutaj przegrałem z sąsiadem jednym, przegrałem z sąsiadem drugim, ale tak jakby mam świadomość, że przegrałem tym swoim wolnym startem. Pomimo tej zawieruchy z sąsiadem i ze sędziną, to moja głowa chyba dobrze pracowała. Była trochę to, nie będę ściemniał, że to nie była stresująca sytuacja. Była bardzo nieprzyjemna, bardzo stresująca sytuacja, ale jakoś cały czas była we mnie taka wola, dobra, są kłody, trzeba przez te kłody przeskakiwać i biegniemy dalej. To nie było takie, że stanąłem i mówię, kurde, no rozjechało się, co tu robić. Kurczę, ta tura... Idę przez pole. To łowienie we Wrocławiu było fajne, bo z jednej i z drugiej tury tak troszkę postawiłem na tą jedną kartę, żeby łowić, szczególnie w tej pierwszej turze, dołowić te duże ryby i mi się to udało, a w tej drugiej turze podjąłem dobre decyzje, żeby się skrócić, dobrze wyciągnąłem wnioski, żeby mocno zanęcić to, co się przenęciłem, co mówiłem, że wałkami podałem. Poświęciłem czas, żeby przygotować wałki, żeby tam dobrze to łowisko zanęcić i później to łowisko mi odpłaciło, więc to dobre decyzje tam podjąłem. Chyba najtrudniejsza to była tura, ta co byłem 7 w Wilczej Woli. To była trudna tura. Tak, z której jesteś najbardziej zadowolony. Tam naprawdę, łowiłem genialnie. Jakbyś spojrzałbyś na wyniki, 500 gramów, 300 gramów, 1000 gramów, 5,5 kilo.
No dobra, ale poza Grand Prix były jeszcze zawody komercyjne, tak to nazwijmy. Nie, że na komercji, tylko komercyjne, prywatne, organizowane przez firmy różne i tak dalej. No i takim największym sukcesem z zeszłego roku to co? To chyba finał Sensasa, tak? Finał Sensasa, na który pojechałem tak... Ja wiem, bo już gadaliśmy teraz, może pojadę, no nie wiem, może nie. Przed sezonem, jakbyśmy rozmawiali, jak to by był 2025 rok, to bym powiedział, że nie będę raczej startował w cyklu Sensasa. Chciałem startować w Robinsonie, ale pierwsze moje 2 starty były słabe, tam na eliminacjach były słabe nagrody, więc uznałem, że nie ma sensu inwestować tak dużych pieniędzy w te eliminacje, tym bardziej, że te pierwsze moje 2 słabe starty nie dawały mi szansy żadnej. Musiałbym znowu na kolejne starty inwestować, a nie miałem na to ani pieniędzy, ani czasu, więc tak jakby Robinsona pomimo wszystko sobie darowałem. A co, Sensas był blisko. I się okazało, że przyszła jesień, Mistrzostwa Polski na tej Rawie mi tam, bo kwalifikacje do Sensasa były na Rawie. W miarę nieźle mi poszły, bo przed Mistrzostwami Polski były 2 imprezy i te 2 imprezy wygrałem. I w sobotę wygrałem, miałem najwyższe wyniki, w niedzielę wygrałem. Na Mistrzostwa Polski poszło troszkę gorzej. O tym nie gadaliśmy, o Mistrzostwach Polski. Poszło mi troszkę gorzej, ale tak jakby miałem jakiś plan na to łowienie i mówię, dobra, no wolny weekend jest, co mi szkodzi, pojadę sobie na Sensasa. I pojechałem, wylosowałem stanowisko A1, znaczy A1, tam nie były sektory. No pierwsze stanowisko, więc niedaleko musiałem chodzić. Dołowiłem leszcza, jakieś tam inne ryby i się okazało, że 3 byłem w sektorze. I to starczyło. I to tak, bo tam wystarczyło być w 5 w sektorze. Żeby mieć kwalifikację. Żeby mieć kwalifikację. Byłem 3, więc złapałem kwalifikację do finału. A Sulejów niedaleko. Sulejów też w miarę niedaleko. Pojechałem na trening. Przed treningiem miałem informację, że raczej się łowi samą gliną mało zanęty. Raczej leszcze, raczej daleko. Przyjechałem na miejsce, zanim się rozłożyłem, to tam z Andrzejem Chińcą się spotkałem. Andrzej mówi, że jest tyle drobnych ryb. Mówię, Adam, takich ryb to jest po prostu zarzucasz, ryba zarzucasz i tych ryb jest dużo, wcale nie trzeba daleko łowić. I już tak mnie to trochę zbiło z tropu, bo miałem łowić daleko leszcze, a tu się okazało, że trzeba w miarę blisko łowić krąpie. Ale to dało mi też troszkę tak do myślenia, że muszę pod tą taktykę wybrać łowienie. Później jeszcze z Andrzejem Wojtalą się spotkałem, miejscowym wędkarzem, który tam świetnie łowił. Andrzej też właśnie mi podpowiedział, że jest bardzo dużo drobnych ryb, że tych leszczy nie ma. Ja mówię, słuchaj, nie będę od Ciebie wyciągał wiadomości, ale jakbyś mi chociaż powiedział, czy Ty bardziej idziesz w zanętę, czy bardziej w glinę, bo tu słyszałem, że bardziej gliną. Nie, no trzeba zanętę dać. Mówi, ja daję 1:1. Mówię, dobra Andrzej, ja mądrzejszy od Ciebie nie będę, ja nie będę kombinował. 1:1 i tyle. Zrobiłem sobie na trening mieszankę 1:1, podałem wałki i miałem cały czas prawie ryby. No to dobrze, na zawody trochę więcej tych wałków podam. No i na zawodach też było super, bo miałem tych ryb dużo i później się gdzieś tam w końcówce zgasło. Musiałem donęcać łowisko, więc w drugiej turze dałem jeszcze więcej, a wylosowałem świetnie, bo w pierwszej turze wygrałem sektor, nie wiem, miałem 9 z groszem, a Andrzej właśnie Wojtala wygrał swój sektor, 2 sektory obok mnie stał, miał 17 chyba kilo. Ja mówię, chłopie, jak Ty żeś to zrobił? No ja prawie cały czas pędzlowałem, 100 coś ryb złowiłem i to dało 9 kilo, a Ty żeś tam złowił więcej, bo tam miałem 120 czy 130 ryb miał, więc miał zdecydowanie więcej ryb. Ale to nadal nie było na 17 kilo, jakby taką średnią jak ja, ale on mówi, tam było miejsce, gdzie były duże ryby. Ja w drugiej turze wylosowałem dokładnie to stanowisko Andrzeja, fart z mojej strony, a druga sprawa była taka, że Andrzej był u mnie w sektorze. Aha. Okej, więc mogę się z nim ścigać bezpośrednio. Więc 2 jedynki żeśmy mieli bezpośredni wyścig. No ale dzięki temu, że miałem to dobre stanowisko właśnie z tymi... Ale tam wagi dużo brakowało. No tak, ale wystarczyło, że będziesz pierwszy, on drugi. Rozumiem, o co chodzi, logiczne, no. Ale wystarczyło tak, żeby ja wygrałbym swój Tak, sektor, rozumiem. a Andrzej by był, 2 stanowiska w lewo by był w innym sektorze. I Tak, Andrzej by wygrał swój sektor I już by waga by była... nie dogoniłbym ciężka, go. no, tak, bo on tak, łączną tak. wagę, mimo że miał dużo, tam 4 czy 5 kilo straty do mnie w drugiej turze. Ale to nadal nie było Tak. tyle, co ja miałem w pierwszej turze. No ale dzięki temu, że byliśmy razem w sektorze, ja miałem 2 jedynki, on miał 1, 2, więc z tymi małymi punktami, czy dużymi punktami, nie ma. Kasy nie pokażesz, ale puchar możesz pokazać. Kasa wydana, bo byliśmy z rodziną
Byliśmy z rodziną na wakacjach. Sensa sponsorem. Bardzo serdecznie dziękuję. No, sponsorem części, bo grube wakacje tak, były, tak. ale sponsorem części był sens. Także jeszcze na zakończenie sezonu w listopadzie, bo zawody były w listopadzie, udało się wygrać zawody Sensasa, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo to były świetne zawody w moim wykonaniu. Naprawdę łowiłem dobrze. Tam było dobrze. I dobre losowanie, dobre łowienie. No to powróćmy jeszcze na chwilę do tych mistrzostw Polski, tak? No bo to była Rawa Mazowiecka, zbiornik, który lubisz, lubisz chyba, nie? W sensie lubisz tam jeździć. Różnie bywało, okej, rozumiem. Nie, posłuchaj, to w ogóle Rawa to jest ciekawe łowisko, bo ja prywatnie bardzo lubię to łowisko. Ale jakbyś prześledził moje starty na zawodach na Rawie, tam jest na to środowisko z okręgu Skierniewice, to tam jak oni mnie widzą, to się pytają, czy więcej jak 3 jazgarze złowię. Bo ja tam jak jeździłem na zawody, to przeważnie, dzisiaj 2 jazgarze, dzisiaj 3, a tu... Więc ja tam na zawodach przeważnie dołowałem. Tam mi się chyba nie zdarzyło, żebym jakoś super połowił. Więc przez to, że łowisko mam godzinę tam przy dobrych wiatrach 20 od domu, a jak są korki, to 2 godziny jechałem, to dosyć dużo czasu w wakacje poświęciłem na treningi. Jeździłem tam w tygodniu, żeby cały czas do tych mistrzostw Polski się przygotować. I to był trudny czas, bo tak jak wspomniałem, zawody miały być chyba na początku września, a ja jeździłem w sierpniu, gdzie nie było Jokersa, więc tak naprawdę to ja na żadnym treningu, nawet przed mistrzostwami Polski, nie miałem na treningu Jokersa, no bo ten Jokers był niedostępny. Ale przez to, że nie używałem do Jokersa, no to łowiłem z dendrobenami, z pinkami, z białymi robakami, z innymi przynętami. I o ile nie mogłem się dobrać do leszczy, te leszcze były tam dla mnie niedostępne. Zresztą one były niedostępne dla większości wędkarzy w tym okresie. Nie łowiłem jazi, ale podczas tam którejś wyprawy okazało się, że w miarę blisko brzegu, około 20 metra powiedzmy, przy brzegu są takie leszczyki tej wielkości. Takie mniej więcej 100 gramów, nawet mi wychodziła średnia. I mi się udawało te leszczyki łowić bez dodatku Jokersa. Były zawody przed mistrzostwami Polski, sobota, niedziela. Takie zawody jakieś komercyjne, więc mówię, pojadę, zobaczę, sprawdzę się. I ja 2 razy wygrałem te zawody. Właśnie łowiąc te małe rybki, w międzyczasie oczywiście, mimo że zawody, to próbowałem łowić dalej od brzegu, żeby cały czas jeszcze spróbować sobie dać szansę na te leszcze. Niestety dużych leszczy nie umiałem złowić, ale tymi małymi leszczykami udawało mi się dobry wynik zrobić. I miałem wrażenie, że tam naprawdę strzeliłem się idealnie w punkt, jeśli chodzi o to łowienie. Przed tymi mistrzostwami Polski według mnie bardzo ważne było nęcenie wałkami. Jak się łowisko tak tylko zaznaczyło, to trudno było te ryby nakręcić i regularnie łowić. I miałem taki na przykład efekt, że zacząłem parę koszyczków, nic się nie działo, nie mogłem za bardzo ryby łowić i tak się nic nie działo. Donęciłem, 6 wałków podałem, czy 7, zarzut ryba i do końca te ryby się nakręcały, brały, na 2 pinki i 2 ochotki, na dosyć dużą przynętę, duży haczyk. Naprawdę łowiłem nieźle, dzięki temu wygrałem jedne i drugie zawody. Przyszły mistrzostwa Polski, i się okazało, że tuż przed mistrzostwami Polski zmarł mój chrzestny. Wujek Waldek, o którym tutaj kiedyś wspominałem w pierwszym live'ie, z którym swoje pierwsze ryby, to właśnie z nim jeździłem na swoje pierwsze ryby. I w czwartek był pogrzeb, więc w czwartek mnie nie było na treningu. Pojechałem na trening oficjalny, w związku z tym, że Jokersa było mało, wydawało mi się, że wiem już wszystko o łowieniu tych małych ryb, więc na piątkowym treningu w ogóle nie próbowałem łowić tych małych ryb, tylko skupiłem się na tym, żeby spróbować złowić jakieś jazie, jakieś tam, leszcze większe dalej od brzegu. I myślę, że tutaj popełniłem błąd, bo łowisko troszkę się zmieniło i ja tak jakby zostałem z tą wiedzą, którą miałem sprzed tygodnia
I z jednej strony zmarnowałem ten trening, bo nie złowiłem żadnej większej ryby i zmarnowałem ten trening, bo nie dopasowałem się wystarczająco do tych małych rybek. Jak tydzień wcześniej się łowiło na zawodach, to te małe rybki trzeba było znaleźć za mniej więcej twardym dnem, możliwie blisko, ale czyste dno, żeby było. Tak wynikało z moich treningów, koło 17-16 metra, czy 17-18 metr. Wtedy nas startowało 20 kilku chyba, czy 30 na zawodach. Było pochmurno, padał deszcz, a przyszły zawody i zrobiło się ciepło, było słońce, woda prześwietlona i nagle 60 czy tam 70 chłopa na brzegu. I ten mój dystans, ja sobie w pierwszej turze wybrałem 16 metrów, to było zdecydowanie za blisko. To był mój podstawowy błąd na tych mistrzostwach pierwszego dnia, który zadecydował o przebiegu całych mistrzostw, to było to, że łowiłem za blisko według mnie. Te ryby przypływały, odpływały, one były takie niepewne. To była za mała odległość. Myślę, że powyżej 20 metra trzeba je było łowić. I w pierwszej turze byłem 7, 8 w sektorze. No to już tak jakby punkty, które już nie dają szansy o walki o mistrzostwo. W drugiej turze wylosowałem w sektorze A, stanowisko, nie wiem, 5 chyba, a to była taka strefa w sektorze A, gdzie w pierwszej turze to tam ludzie ostatnie miejsca w sektorach zajmowali. Jestem ja i obok mnie stał Marcin Kurzepa, który pierwszego dnia też był ze mną w sektorze i w pięknym stylu wygrał sektor właśnie. No ale ja pamiętałem to, co było w tej pierwszej turze, że trzeba było łowić ponad 20 metrów. Znalazłem fajne miejsce na dnie, 21 metrów od brzegu. Tam sobie przygotowałem to łowisko do łowienia tych małych rybek. No i myślę, że z Marcinem, tak jak rozmawiałem później z mamą Marcina, która liczyła nam ryby, no to przez pierwsze, nie wiem, czy 1,5 czy 2 godziny szliśmy łeb w łeb, nawet bym powiedział ze wskazaniem na mnie, bo ja miałem wrażenie, że łowię większe ryby. Marcin łowił na ochotkę mniejszym koszyczkiem, ja troszkę większym koszyczkiem, chyba bardziej agresywnie nęciłem, ale łowiłem też spinkami, więc miałem wrażenie, że ta średnia ryb, która u mnie jest, była troszkę większa. Ale po lewej stronie, jedno stanowisko po lewej stronie, miałem sąsiada, który w ogóle powiedział, że nie będzie łowił tych małych rybek i skupił się na łowieniu średnich ryb. I chyba znalazł patent na jazie. Nie wiem, po 4. czy 5. jaziu tego mojego sąsiada z Maćkiem, który mnie obstawiał, tak w sumie jednocześnie pomyśleliśmy, że no co nam to da łowienie tych małych rybek? No i tak ja tu świata nie zawojuję, bo w pierwszej turze byłem 8, więc może trzeba na tamte ryby się skupić. Mniej więcej zobaczyłem, na jakiej odległości on łowi. Odmierzyłem sobie, to chyba około 35 metra było, odmierzyłem sobie dystans na kijkach, podałem 3 koszyczki takie, które tam w tonie się rozbiły. Zarzuciłem zestaw, zatapiam plecionkę i czuję w rękach, jak zatapiam plecionkę, że coś mi tam szarpie tą plecionką. Zaciąłem, Maciek koło mnie akurat stał i mówi, no niemożliwe, to jest niemożliwe. Wyciągnąłem jednego jazia, donęciłem, później długo czekałem i nie wiem, w kolejnym 4. zarzucie złowiłem kolejnego jazia, więc tak jakby to łowienie się potoczyło świetnie. I myślę, że gdyby ten wynik, jestem mądry po zawodach, więc nie wiem, jakbym się zachował w czasie zawodów, ale myślę, że łowiąc odpowiedzialnie i z głową, to po pierwszej turze, gdybym miał bardzo dobry wynik, to w tej drugiej turze po tych 2 jaziach, szybko złowionych, taki bonus, gdzie widzę Marcina Kurzepę, który jest świetny, że łowię z nim mniej więcej porówno, dokładam jeszcze 2 jazie, powrót z powrotem na małe ryby, jestem nie do dogonienia, przynajmniej przez Marcina. Pewna 2 w sektorze to by była. Pewna. A tak skończyłem chyba na 4. miejscu w sektorze. Z Marcinem przegrałem. Wygrał właśnie ten kolega, co łowił jazie, jeszcze parę tych jazi dołowił, więc wygrał zdecydowanie sektor. Kto był drugi? Drugi chyba był na otworku. Chłopak, z którym przegrałem też niewiele. I z Marcinem przegrałem jednym tym leszczykiem. A mistrzem Polski został? Marcin. 3. rok z rzędu został mistrzem. A jakbyś go wyprzedził, to by został? Nie. Więc Marcinowi brakowało, żeby nie został mistrzem Polski, albo temu, kto był drugi, żeby być mistrzem Polski, brakowało u mnie jednego leszczyka. Jednego myślę, albo 2 mniejszych. No. Więc takie prawie nic, no, ale nadal brakowało. Nadal brakowało, więc
Marcin wygrał, myślę, że miał stresującą sytuację przy ważeniu, tak do końca nie był pewny. A tam było w ogóle bardzo gęsto, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tak, pierwsze miejsce było w ogóle poza zasięgiem wygrana, ale drugie, trzecie, czwarte, piąte to było w granicach 100-200 gramów. 5 miejsc w granicach 100-200 gramów, czyli 3 takie rybki. Te nasze kolejne 4 czy 5 miejsc. Więc Marcin tam nawet w najgorszym wypadku to nie wiem, czy by medal miał. Jakby te tam 2 rybki mniej złowił. Więc to było tam... Albo by miał brąz na przykład. Było na styku, naprawdę na styku w tej drugiej turze. Co ciekawe, to miejsce, co ja powiedziałem, że w tej pierwszej turze te niskie stanowiska w A to były najgorsze w sektorze, to w drugiej turze te najniższe numery w sektorze to była pierwsza szóstka. W sektorze byliśmy na 6 stanowiskach, my byliśmy wszyscy w pierwszej szóstce. Tam dalej już było dużo gorzej. Taka ciekawostka. A powiedz mi, czy jest coś, co przez ten cały rok zmieniło się w Twoim podejściu do Federa? Jakby te wszystkie starty, nasze nagrywki, wyjazdy i tak dalej. Jest coś, co na przykład zmieniło Twoje podejście do jakichś tam tematów? Obserwacja szczytówki, ułożenie szczytówki. To myślę, że to jest cholernie ważne. Tego się uczę cały czas, żeby lepiej widzieć brania. Myślę, że to jest... Pomimo tych wszystkich lat wędkarstwa, jakby i tak jest tak, że z roku na rok coś cały czas coś nowego się dokłada. Już trochę w tym internecie jesteś, nie? Powiedz mi, czy jakby to, że jesteś w internecie na takich zawodach pomaga, czy przeszkadza? Czy neutralnie zupełnie? W sensie bardziej chodzi o to, że na przykład, wiesz, nie wiem, jesteś na jakiejś tam rawie i tam Panie Adamie, nie bierze, mogę zdjęcie. Michał, wydaje się, że to jest śmieszne, natomiast miałem taki przypadek, że były zawody i tam nie było tak, że nie biorę, było ryba za rybą, a mi się tak chciało siku, że musiałem na chwilę wstać i iść na stronę, więc zostawiłem wędkę, biegiem, żeby zrobić siku, wraca, czy tam idę, a facet mówi, Panie Adamie, ja zdjęcie chciałem. Ja mówię, Panie, no zawody są za godzinę, no. I facet się na mnie obraził, poszedł, że ja nie chciałem z nim zdjęcia robić. W czasie zawodów Grand Prix Polski, że nie chciałem zrobić zdjęcia. Więc zdarzają się też takie sytuacje. Że na przykład łowię i no to, co wspomniałem wcześniej, obserwacja szczytówki, obserwacja brania, to jest cholernie ważny temat, żeby pewnych rzeczy nie przegapić. Staram się skupić, sfokusować na tym swoim łowieniu i też jestem skupiony i słyszę: Siema Adam! Adam, cześć! No co mam robić? Albo Adam, weź się odwróć, to ci zdjęcie zrobię. No kurde, i tak sobie myślę, no do Lewandowskiego mi daleko, ale Lewandowski jak leci w napadzie i ma strzelić gola, to nikt nie krzyczy mu tam zza bandy: ty Robert, weź się odwróć, bo fotkę ci zrobię. No robią jak biegnie, jak mu się uda, to go zdejmie, jak nie, to nie, więc jak ktoś chce zdjęcia robić, to niech robi, ale niech nie robi tak zdjęcia, że ja się muszę odwrócić, bo to jest nienaturalne po prostu. Tak mi się wydaje. Po zawodach nie ma problemu, ale zdarzały mi się takie sytuacje, że ludzie w czasie zawodów chcą fotkę, chociaż jak nie ze mną, to taką: odwróć się na sekundę, weź się odwróć. To tego nie lubię bardzo. To strasznie wybija. A plany internetowe co do Twojego kanału, co już masz jakąś na wizję teraz na najbliższy rok, czy dalej jeszcze myślisz, dalej kminisz? Cały czas myślę, cały czas. Ja myślę, że chcę odejść w ogóle od wędkarstwa sportowego. Okej, na kanale. Tak, mam plan taki, że chyba w ogóle to wędkarstwo sportowe porzucę i raczej pójdę w ognisko, kiełbasa, Survival. taki wiesz, fotelik może, jakieś zadania do wykonania. Dajcie znać. Chociaż ja myślę, że z kontentu zawodniczego nie powinien rezygnować. Takie jest moje zdanie. Chociaż Grand Prix trzymać, nie? Chociaż Grand Prix albo jakieś duże po prostu zawody, duże wydarzenie, nie? Powiem Ci, że... Ale jak się poduczymy montować, to też będziesz jakby na bieżąco bardziej wrzucać. Tak, ale muszę jeszcze w komputer zainwestować. Się okazało, że myślałem, że tyle, co chcę zainwestować, to wystarczy, a się okazuje, że muszę 2 razy tyle dołożyć, więc tak to wszystko... Okay. A nie ma z tego, sam wiesz, że nie ma z tego zwrotu. No ja do tego dokładam, bo nie ma zwrotu, musiałem kupić kamery, mikrofony, poświęcać na to czas, a tak naprawdę no, w kieszeni tylko ubywa, bo z tego nie przybywa. No dobra, ja też bym chciał, żeby to tak się rozhuśtało, żeby ludzie to doceniali i oglądali. No nie mam żadnego wsparcia, nie mam Patronite'a, takich tematów, więc to, co gdzieś tam mi z wyświetleń przyjdzie, to są takie marne grosze, że w killerze to nawet by nie powiedzieli, że na waciki wystarczy. No. Tak jest. No dobra, zamykamy rok 2025, wchodzimy w 2026.
I tak naprawdę, no ja nie będę Ciebie się pytał o plany, co tam masz zamiar zrobić i tak dalej, bo to tak wszystko wyjdzie w planu, ale no najbardziej mnie interesują Mistrzostwa Świata, ponieważ tak, wiesz gdzie, wiesz kiedy, wiesz z kim, wiesz jak mniej więcej to już będzie wyglądało, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, że 3 tury, tak? Tak. Tak, będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. No i myślę, że warto by było o tym opowiedzieć, czyli o tych całych przygotowaniach, bo na pewno masz jakiś już plan w głowie, nie? Czy tam będziesz jechał, czy nie będziesz jechał, kto będzie startował. Pewnie tam byłeś na tej wodzie? Nie, nigdy nie Okej, byłem. więc pewnie będzie jakieś zbierane informacje. No, wiele ciekawych rzeczy, których się może wydarzyć. Na pewno masz to w głowie ułożone. Co będziesz robił, czego nie będziesz robił. Mistrzostwa Świata w 2026, federowe Mistrzostwa Świata odbędą się w kwietniu we Włoszech w miejscowości Ostelato. To jest dosyć znane łowisko na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o feder i spławik, bo tam już były zarówno Mistrzostwa Świata spławikowe, jak i federowe. Co ciekawe, ja nigdy, mimo że na wielu Mistrzostwach Świata byłem, w różnych krajach byłem, nigdy na żadnych mistrzostwach nie byłem we Włoszech. Tam w Ostelato były Mistrzostwa Świata w 2011 roku, a ja tak jakby zacząłem startować, czy byłem brany pod uwagę przez trenera od 2012 roku, więc to były takie mistrzostwa, które mi przeszły koło nosa w 2011, więc nie byłem na Ostelato, na kanale w Ostelato. Federowe zawody tam były no wiele lat temu. No ja tam nie byłem, bo jeszcze miałem też daleko do tej kadry, to jeszcze musiałem się dużo uczyć. No i teraz ten wyjazd do tych Włoch dla mnie taki jest dosyć magiczny. Nawet z moją żoną rozmawiałem i też jej właśnie mówiłem, zobacz jak to jest. We Włoszech dosyć często się zawody odbywały, a ja jakoś z tymi Włochami się zawsze mijałem. Gdzieś te zawody włoskie mnie omijały. No i w tym roku uda się tam pojechać. Co ciekawe, Mistrzostwa Świata federowe będą, no można powiedzieć, na początku kalendarza takiego wędkarskiego, bo w połowie kwietnia, czyli najważniejsze zawody w tym roku dla nas, zawodników, to będą na samym początku. Nawet przed zawodami Grand Prix Polski, pierwsza impreza to będą Mistrzostwa Świata. Zawody odbędą się na kanale w Ostelato. Jeszcze nie znamy dokładnej lokalizacji, bo ten kanał jest dosyć długi i jeszcze dokładnie nie wiemy, na jakim odcinku tego kanału te zawody będą. To jest kanał, w którym najczęściej łowi się leszcze i w zależności od pory roku podobno i odcinka te leszcze bywają różne, bo też z Marcinem Kurzepą rozmawiałem, który tam łowił na tym kanale, z tym, że on łowił tam jesienią. To jesienią łowiło się jakieś takie nieduże leszczyki z tego, co słyszałem, ale były też takie odcinki kanału, że całe sektory zerowały, nie było w ogóle ryb. No, mam nadzieję, że wiosną aż tak źle nie będzie, ale też od jakiegoś znajomego Włocha słyszałem, że raczej będą pojedyncze duże leszcze. Nie to, że będzie więcej małych, tylko pojedyncze duże, a pojedyncze duże leszcze na zawodach to się może okazać, że to będzie dosyć duża loteria. Chociaż też mam nadzieję, że jak będzie kilka dni treningów, to te ryby jakoś tam się mocniej nakręcą no i będzie w miarę równe łowisko. Na to liczę. Jeśli chodzi o drużynę, kurczę, to drużyna jest świetna, naprawdę świetna paka. 5 zawodników tych, co w zeszłym roku byli na Mistrzostwach Świata. Może powiem w kolejności, chyba to będzie, albo nie będę mówił w kolejności Grand Prix, znaczy dwuletniej klasyfikacji, bo na Mistrzostwa Świata kadra jest wybierana z klasyfikacji dwuletniej. No i do tej kadry trafiło 5 zawodników z tej klasyfikacji dwuletniej i Marcin Kostera, który był 8 chyba w klasyfikacji dwuletniej. Natomiast w zeszłym roku był najlepszy na Mistrzostwach Świata. No myślę, że w pełni zasłużenie trafił do drużyny. No wydaje mi się, że taki pewny punkt drużyny, zawodnik, który będzie robił solidne punkty dla tej drużyny, więc warto też, żeby był w drużynie. Wspomniałem Marcina Kosterę, Marcin Kurzepa, Remek, który był pierwszy w klasyfikacji dwuletniej, ja byłem drugi w klasyfikacji dwuletniej, więc nas jest 4. Kamil Kwocz też był w 5 w klasyfikacji dwuletniej i Bartek Kacprzak, który też był w 5 w klasyfikacji dwuletniej, a który w zeszłym roku wygrał klasyfikację roczną. Bartek też jest w gronie 6 zawodników,
którzy będą trenować przed Mistrzostwami Świata. Kto będzie łowił? Ja tego jeszcze nie wiem, kto będzie łowił, czy kto nie będzie łowił w pierwszej turze. Nie wiem, no mam nadzieję, że będzie nam szło tak dobrze na treningach, że kto nie usiądzie na ławkę, to i tak ta drużyna będzie na tyle mocna, żeby zrobić dobry wynik. A co będzie, to się okaże. Drużyna jest świetna, naprawdę doskonali wędkarze z takim fajnym wędkarskim podejściem. Troszkę różne style wędkarskie, więc mam nadzieję, że z tej mieszaniny doświadczenia, ale z takich też wysokich kwalifikacji wędkarskich, no coś fajnego się urodzi. Na to liczę. A co będzie, to zobaczymy, no bo każde zawody to mają jakąś tam swoją własną historię i jak przebiegną treningi, to później ma znaczenie na zawodach, jaka jest tam atmosfera w tej drużynie, jaka jest ekipa. Tak jakby nie tylko zawodników, ale bardzo też się liczy ekipa ludzi, którzy obstawiają zawodników, którzy przygotowują przynęty, zanęty, którzy biegają za linią, obserwują jak łowisko się zachowuje, wyciągają też wnioski. I ta ekipa, która z nami jedzie, to też takie mam poczucie, że jest ekipa naprawdę bardzo mądrych i fajnych ludzi. A to jest bardzo cenne, żeby ekipa była zgrana i taka, która potrafi wyciągnąć dobre wnioski. Więc ja jestem zbudowany na te zawody, chociaż na razie jeszcze tak na spokojnie, pewnie coraz więcej informacji będziemy starali się wyciągać. A z jakim tam nastawieniem idziesz po medal? W sensie masz w głowie to jadę po medal, czy jadę co będzie, to będzie? Kurczę, no ja myślę, że każdy zawodnik, który gdzieś jedzie na jakąkolwiek imprezę, no ja tak mam, jak wszędzie, gdziekolwiek jadę na każde zawody, to jadę, żeby wygrać. To jest... Okej. Czyli jak na przykład największym sukcesem dla Ciebie, jakbyś miał wybrać, czy byłby wynik, styl, czy tam coś, wiesz, to jak mówiłeś, na przykład tak jak miałeś najlepszą turze na Wilczej Woli, nie? Byłeś 7, ale byłeś mega zadowolony, nie? Czy na przykład, czy tu jest podobnie? Czy jak będziesz 7, ale z super turą, to... Wiesz, Michał, najlepiej to by było tak, jak już mówimy o takich nastrojach, to jakbym był zawodnikiem rezerwowym, znaczy to może nie byłoby najlepsze, ale wolałbym coś takiego, że byłbym zawodnikiem rezerwowym i nie łowiłbym ani jednej, ani drugiej turze, bo koledzy by tak dobrze łowili, żebyśmy zostali mistrzami świata. Okay. Ten rezerwowy też jest mistrzem świata, on też pracuje na No treningach. Tak. A myślisz, że te 3-turowe mistrzostwa dużo zmienią? Jakby w ogóle w mistrzostwach, nie? No bo to pierwszy raz, tak? Pierwszy raz, no. Pierwszy raz. Myślę, wiesz, że... To są 3 tury, kurczę, tutaj no łatwo o wpadkę, nie? Tak, łatwo o wpadkę. Myślę, że nie wiem, kto był pomysłodawcą tego, ale jakoś węszę temat, że to Anglicy w tym kierunku szli, bo Anglicy przez to, że dużo łowią na zawodach, oni mają takie festiwale kilkudniowe. Potrafią mówić równo. Oni się tak jakby adaptują dosyć szybko, oni się dopasowują, a jednak taka presja, jeden dzień zawodów, drugi dzień zawodów, to naprawdę po tych 2 już dniach zawodów, to ta głowa taka już jest... Ty bardziej, że wiesz, na przykład możesz mieć jeden dzień taki, gdzie zamykasz stawkę i tak naprawdę ten drugi dzień to już w ogóle jest taki zryty trochę, nie? A z drugiej strony bierzesz pierwszego dnia, jesteś pierwszy, drugiego dnia jesteś drugi, to trzeci to tam chyba siedzisz i zaraz straszki zostaniesz z nerwów, nie? Nie, chyba aż tak na takim poziomie to nie ma, no ale ja jestem sam ciekawy, jak środowisko wędkarskie zareaguje na taką zmianę właśnie. Ja myślę w ogóle, że to może być dla samych wyników jakby mistrzostw, to może być ciekawe raczej. Znaczy, ciekawe pod tym kątem, że kurczę, nie wiem, wątpię, nie znam się aż tak, ale według mnie będzie ciężko, jak ktoś będzie indywidualnym mistrzem świata, żeby zgarnąć 3 jedynki na przykład, nie? Ja myślę, że tak będzie. Tak, że jak będą takie kocury? Rozmawialiśmy o Feliksie. A propos Mistrzostw Świata, to mówiłem, jak wspominałem, opowiadałem o Mistrzostwach Świata, że Feliks pierwszego dnia łowił w tym miejscu mniej więcej, gdzie trenował. I to było A1 albo A2 stanowisko. A1 było. To Feliks to jest niemiecki zawodnik, który po raz drugi był mistrzem świata. On w ogóle ma kilka krążków z Mistrzostw Świata. Ale jakbyś prześledzić jego losowania, to ten facet, nie wiem, ja byłem na 2 mistrzostwach świata i on 2 razy miał otworek. Facet ma... Szczęście w losowaniu.
No myślę, że tam jest wielu zawodników, którzy nawet do tej strefy otworka się nie zbliżyli, a on z tego co ja wiem, to miał, a tu był mistrzem świata też, i w tym Ostelato, co wcześniej był mistrzostwem świata, też był mistrzem świata i też podobno jednego dnia miał otworek, więc on, nie wiem, startował załóżmy 6 razy w mistrzostwach świata, z czego miał 3 albo 4 otworki, no to stary, no i ja nie wiem, jakiego to trzeba mieć farta, żeby takie coś wylosować, no to jest po prostu nieprawdopodobne szczęście. Oprócz tego, że jest świetnym wędkarzem, to jeszcze ten los mu tam... Masz jeszcze dodatkowo te 2 życia więcej, nie? Także myślę, że to szczęście będzie miało też znaczenie przy tych 3 turach, szczególnie przy indywidualnym wyniku, bo przy drużynowym, no to myślę, że to już jak drużyna równo łowi, no to... Zresztą to było widać na tych mistrzostwach świata. Anglicy zdecydowanie wygrali mistrzostwo świata, żaden z nich nie miał medalu. Tak? Chyba dobrze mówię. Coś takiego było, tak powiedziałeś, no. My z Polakami, jak wygraliśmy mistrzostwo świata w Spławiku... Wiesz, nie każdy będzie, nie wiem, od 5 do 7 przez 3 dni i się nie zdziwi, to będzie 1 pewnie, nie? No tak pewnie by było, no. Tak. Więc tak, nie trzeba wygrać, nie trzeba wygrywać sektorów, żeby być mistrzem świata, nie? Drużynowo nie można mieć wpadek. Tak. I łowić w miarę równo i wysoko. Tak. A wpadka to według Ciebie poniżej dychy to jest wpadka? Od 1 do dychy nie wpadka, poniżej dychy wpadka? No, to bym powiedział taki średni wynik, który raczej nie powinien się... To jest taki wynik akceptowalny, na przykład jak jest 1-2 dla drużyny, to jest ok. Natomiast no, jak spojrzysz na wyniki między 10 a 15, no to znaczy, że jest słabo. Ale jak tam jest, nie wiem, 3., 2., 7., 5., 12 czy 13 nawet, no to jest jeszcze do zaakceptowania. Powyżej 20 czy tam powyżej 15 to już tak jest, no, to już grube punkty są, to się liczy, to waży. No nic, no dobra, to ja Ci życzę z całego serca, żeby na kolejnym podcaście stał tutaj puchar, a Wy dostajecie 1, nie? Do drużyny? Michał, 1 dla drużyny, ale jak wygramy, to Załatwisz. ja pojadę do PZW i poproszę, wypożyczcie mi na 1 podcast. Bo ja nie wiem, jak jest w Federze, ale w Spławiku puchar za mistrzostwo świata to jest puchar przechodni. Aha, okej. Tak to jest puchar przechodni, czyli jak my ze Spławikowcy dostaliśmy puchar za mistrzostwo świata, to dostaliśmy piękny, okazały puchar z takim tutaj postumentem, powiedzmy, i na tym postumencie były wygrawerowane, tam nie wiem, 68 Francja na przykład. 2012 teraz jakbyś dostał Poland. Okay. Więc wszyscy mistrzowie świata, którzy tam zdobywali ten tytuł, to tabliczka jest upamiętniająca, w którym roku jaka drużyna. Okay. Więc to też jest takie dosyć magiczne. No dostajesz wyjątkową rzecz. Nie? Tak, kawał historii, masz możliwość zrobić sobie z tym zdjęcie. Federacja ma przez rok ten puchar. Ale medale? Tak, dostaje każdy medal. Dostaje każdy z ekipy medal. Kiedyś to było tak, że tych medali było 9 na całą ekipę, czyli 6 zawodników plus 3 z obstawy dostawało medal. Teraz jest tak, że chyba FIPSET zapewnia te 9 medali, ale może federacja dokupić, zapłacić i wtedy tam więcej osób dostaje medal. Tak, żeby powiedzmy każdy, kto tam maczał palce w tym sukcesie, żeby coś z tego miał oprócz wspomnień i zdjęć. No dobra, no tym akcentem kończymy ten podcast. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie kciuki za Adama, ja będę trzymał. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym, już nowym roku. A powiedz mi, kiedy to będzie? Jutro? Nie, no dzisiaj jest 5 stycznia. Dzisiaj jest 5 stycznia. No 16 wypada. W styczniu w sensie. Tak. Także trzymajcie kciuki, jak zaczniecie trzymać 16 stycznia, to tak, przez cały rok. Do kwietnia tak to na zmianę, jak będziecie puszczać, to raz jedną rękę, raz drugą tam. I dacie radę. Tak, bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca, bo to chyba długa ta rozmowa będzie. No, ja zobaczymy, jak to przy montażu będzie. Myślę, że będzie 2 godziny, albo pod 2 godziny, albo lekko ponad 2 godziny. Coś takiego. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.